Okej, próba mikrofonu zrobiona. Słucham? Za cicho? Tak jest, dobra. Jak coś, to właśnie dawajcie hinty. Sprawdzę sobie jeszcze tylko szybciutko. Dobra, wszystko gra. Słuchajcie, cześć wszystkim. Chciałam was wszystkich serdecznie powitać. Ja się nazywam Kasia. Przede wszystkim witam wszystkich, którzy są tutaj obecni, jak i osoby, które są z nami online, bo mamy też streama zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Zrobimy takie krótkie intro tego, co to w ogóle jest Talk for Devs, skąd to się wzięło, na czym to polega. Kilka słów w ogóle o idei, o firmie. I potem opowiemy o planie na dzisiejszy wieczór. Więc tak, jeśli chodzi o Talk for Devs, no to sama idea wzięła się z tego, że w JLabs bardzo lubimy takie dzielenie się wiedzą. I w ramach tego, aby to dzielenie się wiedzą tak wprowadzić na taki rzeczywisty wymiar, stworzyliśmy Talk for Devs. Kiedyś to się nazywało IT Akademia. Niektórzy z was mogą kojarzyć to właśnie z tej poprzedniej nazwy. Pierwsze spotkanie było w 2014 roku, czyli troszeczkę się już tego odbyło. Idea taka, która właśnie przyświeca, no to są takie założenia, że spotkania darmowe, polegające właśnie na dzieleniu się wiedzą. Fajni prelegenci, to nawet widać po osobach, jak tutaj licznie, żeście się wszyscy zgromadzili, żeby posłuchać dzisiejszych prezentacji. Ostatnio na przykład był obecny u nas Bartek Zdanowski, który jest współtwórcą Konfitury, także też fajna osoba, fajna inicjatywa. Był też Maciek Lasyk, który jest ekspertem, w ogóle super specem od DevOpsa. Także staramy się tych prelegentów fajnych sprowadzać. Jest też opcja gdzieś tam zgłoszenia się, także jak ktoś ma pomysł, to śmiało też dawajcie znać. Mamy to w 2 miastach, ponieważ nasza centrala jest w Krakowie. Tam się to wszystko zrodziło, tam powstało JLabs w ogóle. No i od 5 lat jesteśmy też obecni na rynku warszawskim, także w Warszawie też odbywają się już kolejne eventy. Liczba uczestników dochodzi nawet do 300 osób, także też sporo się dzieje, sporo ludzi przychodzi, ogląda i chce się dowiadywać nowych rzeczy. No i właśnie tak jak wspominałam, mamy streama na Facebooku i na YouTubie. Tutaj macie namiastkę tego, kim my w ogóle jesteśmy. To są nasze zespoły, jeśli chodzi o JLabs i powiem wam teraz takie w ogóle słów kilka wprowadzenia, żebyście wiedzieli w ogóle, kto was gości, do kogo przyszliście. Więc tak, firma, takie hasło przewodnie, to będzie, że to jest firma, która została stworzona przez inżynierów dla inżynierów. I tak naprawdę ten sposób prowadzenia biznesu jest, wiecie, taki skupiony na tej techniczności, taka merytoryka i rzetelność, bo to są osoby, które były po tej drugiej stronie, wiedzą, z czym to się je, wiedzą, na czym to polega, więc też taki sposób prowadzenia biznesu dostosowują do tej grupy docelowej, czyli do was. Firma powstała w 2008 roku. Współzałożyciele właśnie to Piotrek Budzki i Janek Orzechowski i właśnie też w ramach tego dzielenia się wiedzą nasz założyciel prowadzi taki podcast Biznes w IT i tam też opowiada, jak w ogóle zbudował tą firmę, jak to wszystko powstało, jak to się działo i tak dalej. Także tego faktycznie takich inicjatyw związanych z takim knowledge sharingiem dzieje się sporo. Jeśli chodzi o to, gdzie w ogóle jesteśmy, no to tak, Kraków, tak jak wspominałam, centrala, tam to się wszystko właśnie zrodziło. Teraz jesteśmy też w Warszawie, no i mamy też w Monachium takie biuro już typowo sprzedażowe. Portfel naszych klientów to tak około 40 firm, z którymi stale współpracujemy. Mamy ciągle zlecenia, ciągle jakieś zapytania, także też nasi inżynierowie mają w czym wybierać. No i taka średnia doświadczenia naszych inżynierów to jest 7 lat, także to też są doświadczone osoby, które mają co wnosić do projektu, do którego idą. Jeśli chodzi w ogóle o taki zakres specjalizacji JLabs, no to zajmujemy się przede wszystkim outsourcingiem specjalistów, czyli pojedyncze osoby, zespołów, jak i realizacją taką outsourcingową całych projektów IT w takim zwinnym, agile'owym podejściu. W czym się specjalizujemy? Głównie Java, Python, frontend, tam z Reactem, z Angularem, są też tematy testerskie, C++, mikroserwisy, także jest z tego sporo.
Natomiast idąc dalej, co my w ogóle dzisiaj będziemy, czego się dzisiaj w ogóle możecie spodziewać? Zaczynamy od pierwszej prezentacji, którą przeprowadzi Bartek. Będzie o testach jednostkowych. Następnie krótka przerwa. Złapanie oddechu, coś tam, toaleta czy napój i tak dalej. Potem wracamy, druga prezentacja. Andrzej Grzesik będzie opowiadać o zarządzaniu pamięcią w Javie. No i na sam koniec wjeżdża pizza, wjeżdża jakieś piwko czy tam inne napoje, także też zapraszamy. No i teraz co? Przechodzimy do tego mięcha. Testy jednostkowe, czyli trudno, działamy dalej. Czekaj, ja tu jestem wpięty w ten sposób. Sobie tylko to przełożymy i będziemy mogli coś tu zdziałać. Jako sekundkę. Ja bym chciał tak. Full screen i start presenting. Dobra. Niestety tutaj jeszcze zrobiło się tak. Przepraszam, że to chwilę trwa, ale laptop nieużywany marnieje. No, dzień dobry wieczór. Ja się nazywam Bartek Kuczyński. Przyjechałem do Was z Wrocławia, jeżeli by to kogoś obchodziło. Dzisiaj sobie porozmawiamy o testach jednostkowych. Czy to tak zadziała? Tak, macie krowę. Taki jest plan. Co to są testy? Takie jakieś narzędzia, metodyki. Jak to się razem klei? Pierwsze pytanie. Kto z Was pisze testy? Naprawdę? To dobrze. Wiecie, jak się kiedyś pisało testy? Pisało się testy. Tutaj jest tak, kod do QR do prezentacji, QR do bloga, nieważne. Ok, piszemy testy. Wszyscy piszą, prawie wszyscy na tej sali przyznali się, że piszą testy. Kiedyś się pisało, po co kiedyś pisano testy? Kiedyś pisano testy nie po to, żeby sprawdzić, czy program dobrze działa, bo to trochę by było bez sensu, ale po to, żeby ułatwić sobie debugowanie. Procedura wdrożenia kodu polegała na tym, że po napisaniu iluś tam instrukcji programista siadał z debugerem, przepuszczał przez ten kod jakieś dane i mając testy, które były, było wiadomo, co powinno wyjść, jeżeli się wrzuci dany input w dany kod, siedział i z debugerem przeglądał dokładnie krok po kroku, co się dzieje. Fajnie, prawda? Ale to było 60 lat temu. Później troszeczkę zmądrzeliśmy, ale nie dlatego, że odkryliśmy jakieś super narzędzia, tylko dlatego, że zrobienie zrzutu na przykład 4 MB RAM na papier, to już było dużo papieru i to się ciężko przegląda. Bo debugowanie w tamtych czasach nie polegało na tym, że siedzę sobie przed jakimś IntelliJ'em i tu patrzę, tu mam takie okienko, a tu mam takie, a tutaj zrobię time machine, cofnę się 2 kroczki. Nie, to jest po prostu ryza papieru, masz ołówek, sprawdzaj, baw się. Jak już napiszemy te testy, to się okazuje, że te testy to kody dzisiaj. Dobra, jaki jest z tym problem? Jakie są... zaraz się zabiję. Jakie są problemy z testami? Takie podstawowe. No, pierwszy, czy odkryłem wszystkie przypadki brzegowe. W prostej domenie biznesowej, którą jeszcze dobrze znamy i przynajmniej kojarzymy z życia, to przypadki brzegowe jesteśmy w większości w stanie sami wymyślić. Czasami przychodzi analityk biznesowy. Kto ma jakiegoś analityka biznesowego w zespole? O, mniej osób. Zwolnienia, bardzo dobrze. I on wam podpowie jeszcze jakieś dodatkowe przypadki brzegowe. Ale czasami są takie przypadki, których nie wymyślimy. Dobra, a czy przeszliśmy przez wszystkie ścieżki? To też jest taka rzecz w testach, która zawsze zastanawia, czy ja na pewno sprawdziłem wszystkie ścieżki, przez które mój kod mógł przejść. Dlatego też ja widziałem wiele testów różnych w życiu napisanych i bardzo często się pojawiało coś takiego, a co będzie, jeżeli dany parametr metody będzie nulem? Nieważne, że biznesowo ten nul w tym miejscu nie ma sensu, ale był test
jest 0. Oczywiście kod coverage idzie w górę, bo cokolwiek ta funkcja, ta metoda, przepraszam, ostatnio za dużo funkcyjnego, coś ta metoda zrobiła, coś ten test wykonał, no jakiś kod coverage rośnie, wszyscy zadowoleni, bez sensu. I trzecia rzecz, powtarzanie logiki. Kto tak ma w swoich testach, że czasami nie wie, jak napisać test, żeby nie powtórzyć logiki, którą napisał w kodzie? 1, 2, 3. Nie bójcie się podnosić rąk, to idzie tylko online. Miejmy nadzieję, że wasi szefowie tego nie widzą. Dobra, asercja powtarza logikę. Sztandarowy przykład. Mamy coś takiego. Suma a plus b. Jak napisać test do tego? No można w ten sposób, tak? 4 to 4. Ja tutaj akurat wrzuciłem dwa rodzaje asercji, dlatego że dalej na slajdach będą te z assert J'a. Więc tak, żebyście zobaczyli składnie i wiedzieli mniej więcej, o co chodzi i czym to się różni od JUnita. Kto używa JUnita 5? 4? 3? O! Kolega pracuje w Muzeum Archeologii, tak? No i bardzo dobrze. Ostatni dobry JUnit. OK, przeszliśmy wszystkie ścieżki. No w kalkulatorze zdaje się, że przeszliśmy, tak? 2 plus 2 równa się 4. Wszystkie przypadki brzegowe przeszliśmy? Nie. Czego nie mamy? Zera na przykład, tak? Ale no ja zakładam, że mój komputer prawidłowo umie zinterpretować znak plus i to się nie wysypie. To nie jest skala, to jest Java. Tak? To nie jest C tudzież C++ ze swoimi dziwnymi operatorami. Dobra, a o tym kto pomyślał? Overflowy. Takie podstawy podstaw, o których nigdy nie pamiętamy. Ojoj, trochę więcej testów będziemy potrzebować niż te zera, prawda? Dobra, to teraz pytanie kolejne. Co to jest test? Kto zna definicję testu? Test to jest program, który sprawdza inny program, tak? To teraz pytanie, co to jest kod? Bo program to jest kod. Tak na dzisiaj funkcja. Instrukcja. Algorytm, tak? W książkach o programowaniu jest algorytm i zazwyczaj jest porównywany do przepisu kuchennego, tak? Ja dużo w domu gotuję z różnych tam powodów zdrowotno-alergicznych i powiem wam szczerze, większość przepisów w kuchni to nie są algorytmy. Można zamienić krokami różne, znaczy kroki miejscami można pozmieniać składniki, nadal działa. Może być nawet smaczniejsze. Więc przepis kuchenny to nie jest algorytm. Jedyny przepis kuchenny, który spełnia warunki algorytmu, to jest gotowanie wody. Tam nie ma prawa się nic zepsuć. Dobra, a jak wam powiem, że kod to jest twierdzenie, takie jakie znamy ze szkoły. Ja twierdzę, że 2 plus 2 to jest 4. Że a plus b to będzie mi dawało ich sumę. Fajnie. Komu to pasuje? Takie ujęcie sprawy. OK. Jednej osobie. Zatem jeżeli nasz kod, program jest twierdzeniem, to takie twierdzenie będzie się opierało o aksjomaty i reguły wnioskowania. Czyli o język, o reguły w tym języku. To teraz powstaje jeszcze jeden problem. Twierdzenie musi być możliwe do udowodnienia. Czy możemy w matematyce udowodnić każde twierdzenie? Nie. Tak. Dokładnie. O, i to jest dobra odpowiedź. Zależy od zestawu aksjomatów. Test to będzie nasz dowód naszego twierdzenia, tak? Z dowodem jest taki problem, że jeżeli test jest dowodem twierdzenia, to on jest zazwyczaj napisany metodą słabej indukcji matematycznej. Pamiętacie indukcję matematyczną ze szkoły? Plus minus. Jeżeli się zgadzało dla 1 i dla n, to się będzie zgadzało dla n plus 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie pasuje. Tak? I tak mniej więcej działają nasze testy. Wrzucamy jakieś 2-3 wartości brzegowe, przyjmując po cichu założenie, że
to, co pomiędzy tymi wartościami, też zawsze zadziała. Że tam nie ma bugów. Tak? Że jeżeli dodam do 28 lutego jeden dzień, to będzie 1 marca. Tak? Że gdzieś tam nie zgubię czegoś. Na przykład roku przestępnego. Tak? Musi być warunek pokrycia całej dziedziny. Tak? W dowodzie. I to jest jakieś założenie. Problem polega na tym, że wszystko zależy od zbioru aksjomatów w naszym systemie, bo przychodzi ten pan, czyli kto wie? Gödel, tak, Kurt Gödel. I on nam mówi, że nie da się udowodnić w danym systemie, który jest niesprzeczny, wszystkiego. Nie da się udowodnić wszystkiego w systemie, który jest kompletny. Tak? Drugie twierdzenie Gödla jest bardzo fajne, bo ono mówi tak, da się udowodnić każde twierdzenie w danym systemie, jeżeli weźmiemy system szerszy. Tak? Tylko problem, że w tamtym szerszym systemie znowu nie wszystko możemy udowodnić, więc potrzebujemy jeszcze szerszy system, jeszcze szerszy i tak do nieskończoności. Dobra, przykłady. Gdzie to testujemy przez przykłady? To jest taka smutna procedura test-driven development. Kto z was, moi drodzy, ma test-driven development w swoich projektach? Raz, dwa, trzy, cztery, 6. Dobrze, ale to tak niepewnie podnosicie te ręce. Dobrze, to dobrze. Test-driven development jest cudownym narzędziem z tego powodu. Red, green, refactor. Tak? Czerwone, zielone poprawki. Czerwone, zielone poprawki. I to jest tak prosta metoda pracy, że rozumie ją nawet osoba, która wchodzi w świat programowania. Ja miałem to szczęście, że programowania takiego komercyjnego uczył mnie Tomek Kaczanowski w swoim czasie. I ja trafiłem do niego do zespołu, a Tomek jest znowuż człowiekiem, który wie prawie wszystko o testach. Tak? Więc to było fajne. On mi pokazał, że to tak działa i to naprawdę tak działa. Problem jest z tym refaktorem, bo trzeba przestać. A kiedy przestać refaktoryzację? Gdy będzie dobrze. A kiedy jest dobrze? No może być dobrze w kodzie, tak? Kiedy jest dobrze w kodzie? Kiedy mamy te draje, kisy, jagni, solidy, wzorce projektowe, nie za dużo, oczywiście rozsądnie, albo mamy czytelny kod, po prostu. Nie potrzebujemy tych reguł, które są na górze. Wystarczy, że nasz kod będzie czytelny i zrozumiały. Tak? No bo do Hello Worlda aplikowanie wzorców projektowych kończy się Enterprise Hello World. Poszukajcie na GitHubie. Projekt Java Enterprise do wyświetlania Hello Worlda. Świetna sprawa, wszystkie wzorce projektowe zastosowali. Może być też warunek spełnionych metryk. Tak? Uwaga, te metryki mogą być różnego rodzaju. Zazwyczaj myślimy gdzieś wtedy o metrykach związanych z wydajnością, rzadziej z jakością. Tak? Bo jeżeli ciśniemy na metryki, to poza code coverage'em, czyli pisaniem testów dla pisania testów dla sztuki, to wydajność, jakość mierzona jest wtedy tą najważniejszą metryką, do której dążymy. No i wtedy czasami piszemy kod szybki, niekoniecznie ładny. Może też być dobrze w biznesie. Ja miałem taki przypadek, że zrobiliśmy projekt. Mieliśmy jeszcze do deadline'u kilka tygodni, bo wdrożenie było dość punktowe. W konkretnym momencie roku musiało być wszystko wdrożone. Zaczęliśmy się bawić tym kodem. Czy właśnie da się coś napisać ładniej, żeby było szybciej. Pełna refaktoryzacja, aż biznes powiedział nam, OK, funkcjonalność działa, już nie dotykajcie. Tak? Bo jak zaczniecie dotykać, to zepsujecie. Pierwsza zasada inżynierii oprogramowania. Jak działa, nie ruszaj. I dlatego kobolowcy jeszcze długo będą mieli robotę. Możemy skończyć refaktoryzację, jeżeli jesteśmy w zgodzie z harmonogramem. Doszliśmy do pewnego momentu, biznes stwierdza, lepiej nie będzie, panowie i panie, jedziemy na produkcję. Wio. Ostatnio taki kod oddawaliśmy kilka dni temu. Klient stwierdził, obiecaliśmy na ten dzień, że będzie funkcjonalność. Dowieźliście 80%.
Ale wchodzimy, to wystarczy. Tamte pozostałe 20% to są klienci, którzy nie requestowali o tą funkcjonalność, oni po prostu mieli jakieś takie zachciewajki dziwne. To sobie zrobimy w następnym releasie. Bo może też przyjść biznes i powiedzieć, OK, skończcie, jest dobrze, nie dotykajcie już, tak? Jest dobrze. To jest ten taki moment, to jest startupowe bardzo. Biznes przychodzi, krzyczy, udało się, tak? Są klienci, sprzedaliśmy 3 nasze produkty. OK, skończyliśmy, dowieźliśmy funkcjonalność. Pytanie, kiedy test-driven development nie działa? Odpowiedź na to pytanie jest bliżej białka niż krzemu. Po pierwsze, test-driven development, kto z was próbował test-driven development? Ale takiego koszernego, porządnie, od czerwonego. No to jest trudne, prawda? To jest jedna z najtrudniejszych do wejścia technik w programowaniu. Bo trzeba najpierw napisać nazwę metody, która coś będzie robić. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, jak ona będzie działać, ale ja już muszę wymyślić nazwę. A to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w IT. Wymyślić nazwę, tak? Później jest inwalidacja cache'a i a ostatnio eventual consistency. Dobra. Test-driven development będzie działało, jeżeli znamy wszystkie ścieżki, wszystkie warunki. Czyli musimy mieć znowuż dobre białko w projekcie, które się komunikuje między sobą, szczególnie na tej linii analiza biznesowa, tudzież klient, programiści. Że nie będzie tak, że przyjdziecie dzień po wdrożeniu, przyjdziecie do biura i dostaniecie na twarz 100 ticketów, bo coś nie działa, bo są błędy. A dlaczego są błędy? A, bo wiesz, tam był jeszcze taki jeden mały warunek. No ten mały warunek to jest 6 tygodni developmentu. I w sumie to on przewraca kot na lewą stronę. Znowuż to jest białeczko. No i nikt nie lubi tej czerwonej fazy, więc my ją się staramy minimalizować, odrzucać. Najpierw napiszemy prostą funkcjonalność, a jak już mamy ten szkielet, to jest nasz, tak? Powiem brutalnie, że to jest jak z dzieckiem. To jest nasze dziecko, tak? Nie wyrzucicie z domu własnego dziecka. Nie usuniecie z codebase'u własnego kodu. To trzeba mieć naprawdę w głowie dobrze poukładane, żeby po 2-3 dniach pracy pójść do szefa i powiedzieć, słuchaj, a ostatnie 3 dni to tak zrobiłem delete, bo to nie działało, to mi nie wychodziło. Tak? To co powie szef? Słuchaj, za te 3 dni to nie będzie faktury. Swoją drogą, takie pytanie. Cofnijmy się jeszcze w czasie tych 50 lat, do czasów, kiedy się debugowało w ramach testowania. Pytanie, ile rocznie linii kodu, instrukcji w kodzie dowoził średnio programista w dużym projekcie. Duży projekt rozumiany, że mamy... Nie, bez przesady, aż tak źle nie było. Rocznie. Duży projekt, kilkuset programistów. Ile taki pojedynczy człowiek średnio dowoził w ciągu roku instrukcji? No, mniej więcej. Od 800 do 2000 w zależności od przyjętej metodyki liczenia. No to nie jest dużo. 2000 linii w Javie to tak w ciągu tygodnia każdy z nas jest w stanie naklepać, tak? Okej. TDD też może w pewnym momencie może doprowadzić do nadprodukcji testów, ale to z uwagi na to, że mamy głupią metrykę pod tytułem code coverage i zaczynamy testować na przykład gettery i settery. Bo możemy, prawda? I coverage od razu to 80%. Ja kiedyś napisałem taką bibliotekę, która po odpaleniu jej się podawało tylko nazwę pakietu, brała wszystkie klasy i wszystkie gettery, settery testowała. Wiecie, jaki code coverage był dobry na klasach takich typowych strukturach? 100%. Dobra, TDD też troszeczkę oszukuje twierdzenia Godla. To od razu mówię. W jaki sposób? Ano w taki, że najpierw piszemy dowód, a później piszemy twierdzenie. Z cichą nadzieją, że nikt się nie dopatrzy tego, że my tym dowodem nadal robimy to samo, czyli staramy się pokryć jak największą część dziedziny problemu. I zawsze możemy też powiedzieć, słuchaj, jeżeli ten kod działa tylko dla tych testów, tak?
Nie tak ogólnie, tylko dla tych testów. To jest takie trochę oszustwo, ale z tym oszustwem możemy walczyć. Ok. Skoro nie testy przez przykłady, takie jak tam były poprzednio, że dajemy przykład A2, B2 razem 4, to może spróbujmy testów parametryzowanych. Kto z Was używa testów parametryzowanych? O, dobrze. To mnie cieszy. Ja to nazywam odwrotnym TDD. Dlaczego? Bo to jest problem przepchnięcia przez system dużej ilości danych. Różnie rozumianych. Cały mechanizm opiera się na spostrzeżeniu, że testy działają według pewnych schematów. Tak? Given, when, then jest tym najbardziej znanym, ale generalnie jak sobie popatrzycie na swoje testy, które dotyczą danej jednostki kodu, bo jeszcze nie powiedzieliśmy sobie, czym jest ta jednostka, ale o tym za chwilkę, to tam są pewne schematy, tak? Przygotować wejście, uruchomić ten nasz kod i zobaczyć, co jest na wyjściu, jaki jest stan systemu na wyjściu. Przepraszam. Skoro mają schematy, to skoro istnieją schematy, to setup i teardown to jest tylko część tego schematu. Od razu mówię, tak? Same testy, same w sobie, to co jest oznaczone małpka test, też żyje według schematu. Możemy spróbować zatem podejść do problemu w ten sposób. Wrzucę do maszynki do testowania dużo danych, które mam na przykład z produkcji, bo mogę, i zobaczymy, co z tego będzie. Takie don't repeat yourself w testach, a to jest przykład na to, co możemy z tego wycisnąć. Znowuż jest ten nieszczęsny kalkulator. Mamy jakieś liczby. One przychodzą, nie wiem, z pliku CSV, mogą przyjść z Excela, whatever. Z Excela jest w ogóle fajnie, bo mając Excela i na przykład JBoss Rules, możemy powiedzieć biznesowi, a napisz sobie reguły biznesowe, które będą testowały twój kod. A kolejny krok to jest fitness i cucumber, tak? Czyli testy w oparciu o jakieś specyfikacje. Ale dzisiaj nie będzie o tym. Mamy też coś, co ma się wywalać z jakimś określonym komunikatem. Swoją drogą to zawsze będzie zielone. A wiecie dlaczego? Kto widzi błąd w tym drugim teście? Ja wiem, że gdzieś tam przed monitorem jest na pewno człowiek, który mówi ja wiem. Problem jest taki, że assert throws przyjmuje wyjątek, przyjmuje operację do wykonania, a expected message w tym miejscu to nie jest expected message, tylko message, który ma się pojawić w momencie, kiedy test się wywali. To jest taka dla Was teraz mała zarzutka. Skoro testy nadal są kodem, znaczy to też jest kod, to jak sprawdzać, czy co te testy robią, tak, co one sobą reprezentują? Dobra. Tego typu podejście do testów przypomina takie narzędzie. Ono jest zbudowane według krasnoludzkiej logiki, czyli co jest lepsze od jednej lufy? Wiele luf. Tak? To jest też logika niektórych menadżerów średniego szczebla. Dlaczego? To odsyłam do książki Frederika Brooksa, Legendarny osobomiesiąc. Tam jest taki znane zdanie o dostarczaniu dziecka przez 9 kobiet w miesiąc. To jest mniej więcej ta logika. Dobra. Data-driven test. Ktoś się z tym spotkał już? Ktoś robisz to tak fajnie się robi? Różnie. Pytanie, czy to ma sens? Ma sens. Ale kiedy to ma sens? Tak, bo testowanie aplikacji, ja wam nie chcę mówić, że nie testujcie. Ja chciałbym, żebyście po tym spotkaniu wyszli z takim czymś, cholera, są inne metody pisania testów jednostkowych. Ja niekoniecznie muszę pisać tylko testy jednostkowe, tak jak JUnit każe. Są lepsze metody, inne metody, tak? Testowanie ma sens. Kiedy się opłaca wdrożyć taki data-driven testing? Przede wszystkim, kiedy mamy duże zbiory danych. Naprawdę.
jeżeli wasza aplikacja już trochę przepracuje na produkcji, zbierzecie troszeczkę informacji o tym, jak ona się w rzeczywistości zachowuje, albo w ogóle macie jakieś dane, które możecie użyć do testów i tych danych zaczyna być dużo, to data-driven testing to zaczyna być takie światełko dla was. To jest dobra metoda na detekcję Heisenbugów. Co to jest Heisenbug? Bug, który czasami jest, a czasami go nie ma. On ma zazwyczaj korelację z tym, co się dzieje w rzeczywistości poniżej waszego kodu. Tak? Może, nie wiem, nie działa to w czwartki. Może zżera w specyficzny sposób RAM. Andrzej będzie o tym mówił. Może wątki się jakoś gdzieś blokują, jeżeli się wykona jakieś dziwne czynności w dziwny sposób. Problem Teriak 25 jest znany. Ktoś słyszał? To sobie doczytajcie. Generalnie jest to właśnie przykład Heisenbuga. Operator maszyny do rentgena był za szybki. No i zabił kilka osób. Bywa, zdarza się. Jest to też świetna metoda na regresję. Po prostu. Macie, coś się stało na produkcji, przeanalizowaliście, przynieśliście dane, zapiszcie, opiszcie ten przypadek, dlaczego się stało, co się stało, jak to rozwiązać, a informacje o przyczynach i dane, które spowodowały taki błąd, sobie wrzućcie do swoich systemów testowych. Tylko po to, żeby za rok się to nie wywaliło. A wiecie na przykład, jaki może być taki fajny bug, o którym zapomnicie zaraz? On jest związany z datą. Kto zna problem roku 2038? No, a teraz, słucham? Tak, kilka dni temu powinien się, kilka dni temu za 18 lat przekręci się int. Robimy zatem test pod tytułem chciałbym policzyć, ile pieniędzy będzie miało moje dziecko, które urodzi się 20 stycznia, albo tak jak ja, 21 stycznia urodzi mi się syn. Chciałbym zobaczyć, jeżeli będę codziennie odkładał złotówkę na jakąś lokatę, ile on będzie miał hajsu za 18 lat. Tak? Ile kasy będę mógł mu dać, żeby zrobił sobie 18, taką full wypas. Kabum, wybuchło, bo się przekręcił licznik. Będziecie o tym pamiętać za 5 lat? Że za kolejnych 13 będziecie mieli problem? Nie. Jeżeli przychodzi coś z produkcji, szczególnie takiego, zapisujemy ku pamięci, gdzieś siedzi w naszym codebase'ie testowym, bo wtedy to już nam nie umknie. A kolejne błędy, które wprowadzimy, które będą naruszały będą powodowane przez takie dane, będą dużo, dużo łatwiejsze do detekcji. OK. W ogóle jak z tymi testami jest, to sobie popatrzmy na taki wykresik. Możemy wejść w testowanie kompletnie losowe. Mamy wtedy pełne pokrycie dziedziny wejścia, bo są wszelkie możliwe dane. Sławetne stwierdzenie, że jeżeli posadzimy 1 milion małp przy milionie maszyn do pisania, to wyprodukują nam jakieś dzieło Szekspira, prawda? I na przykład Facebook w sumie wyszedł z tego samego założenia, posadził 2 miliardy użytkowników przy 2 miliardach kont i w końcu coś walnie i oni będą o tym wiedzieć. Ktoś w końcu zgłosi jakiś błąd. Problem jest taki, że ci wszyscy użytkownicy używają tej aplikacji praktycznie w ten sam sposób. Wchodzą na walla i przewijają. I tak mija 8 godzin w pracy. Na poziomie pokrycia funkcjonalności to jest żadne. Jeżeli chcemy mieć duże pokrycie funkcjonalności, możemy pójść właśnie w jakiś test-driven development, behavior-driven development. Wtedy mamy dużą część funkcjonalności pokrytą, bo ktoś pilnuje, żebyśmy pisali testy do naszego kodu, do każdej kolejnej funkcjonalności, którą oddajemy, niech przyjeżdżają testy. Problem jest taki, że znowuż nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle danych testowych, żeby pokryć jak największą część dziedziny danych wejściowych. No i jest jeszcze analiza statyczna, heurystyki, obserwacja, analiza logów. To znamy z takich narzędzi, które badają w ogóle jakość kodu. Robią statyczną analizę kodu, tak? Które wam
wyszukują w kodzie i mówią, o, a tutaj używasz podwójnego lokowania przy synchronizacji, nie rób tak. Tak. Ktoś w ogóle z was używa tego typu narzędzi jeszcze? Jakiegoś SonarQube'a, ale do czegoś więcej niż code coverage, tak? To dobrze. Czasami te narzędzia mogą wam wskazać jakieś głupie rzeczy, które robicie, na przykład, że doprowadzacie do jakiegoś memory leaka. Szczególnie w starszych wersjach Java to były, że tak powiem, wzorce, jak zrobić memory leaka i to takie często stosowane. Jak to wzorce? A pytanie, jeżeli chciałbym tutaj wejść, mieć duże pokrycie, jeśli chodzi o dane, a jednocześnie prawie pełne czy pełne pokrycie funkcjonalności. Co ja mogę zrobić? Ja mogę napisać pewien wzór, przykład mojego testu, a następnie odpalić generator danych. I teraz pytanie, kto się spotkał z property-based testing w Javie? Nie w Javie, w Scali, w Haskellu, w Erlangu może? Nie. O. To już dobrze. W Elixirze może jeszcze. O, to lubię. Ja pracuję od roku mniej więcej w Elixirze i to jest cudowny język. Dużo fajniejszy niż Java. Pod pewnymi względami. Dobra. Co to są properties, czyli co? Czyli podzbiór danych wejściowych o pewnych cechach. Jeżeli do naszego kalkulatora wrzucimy dwa małe inty, to wynik będzie intem. Jeżeli wrzucimy dwa inty bliskie maxintowi, no to wynik będzie overflowem. Tak? To jest jakaś cecha kodu. Tak? Przykładowo. To nie jest wszystko, ale to przybliża nas do napisania generatora. Ważna rzecz, ścisły wynik w takim teście niekoniecznie jest najważniejszą rzeczą. Nam chodzi o to, żeby wykorzystać metodę Monte Carlo, metodę losową do wygenerowania takiego zbioru danych, żeby w końcu wywalić nasz kod. Albo móc powiedzieć z czystym sumieniem, działa. Żeby generować dane, potrzebujemy jakiś ściślejszy kontekst. Podzbiór danych wejściowych. Tak? Schemat działania jest stosunkowo prosty dla każdego zbioru, dla każdego elementu ze zbioru x, y i tak dalej. Gdy wykonamy pewną operację A, spełnione będą następujące warunki A, B, C i tak dalej. To jest matematycznie fajnie, nie można to zapisać. Na całe szczęście tego nie zrobiłem, bo by czcionki nie wytrzymały. Przykładowo, dla każdych niepustych ciągów znaków A, B, C, ciąg powstały z ich połączenia zawiera w sobie ciąg B. Dobra cecha, prawda? Czujecie, jak to działa? Ja mówię, że ten wynik będzie miał jakąś ciekawą właściwość, która nas zaczyna interesować. To jest nadal ten sam schemat, tak? Mam jakieś dane, coś robię, oczekuję jakiegoś wyniku, tylko napisane innym językiem, tak? Pytanie, gdzie jest zysk? Ja mogę napisać generator, który wygeneruje mi na przykład wszystkie dane, cały zbiór integera pokryje. Te 4 miliardy liczb razy 2 to doda, każdą z każdą. To jest iloczyn kartezjański. Troszkę to zajmie, prawda? Dłuższą chwilę mi to zajmie, ale on to zrobi, tak? 1 000 000 małp posadzonych przy 1 000 000 maszyn do pisania napisze dzieło Szekspira, ale 1 000 000 praktykantów posadzonych przy 1 000 000 komputerów nie wygeneruje sensownych przypadków testowych, pełnego zbioru sensownych przypadków testowych. Nie da się. Szkoda na to czasu tych ludzi. Niech oni się uczą czegoś ciekawszego. Ważna rzecz. Dostaniemy minimal filing example, czyli dobry silnik dla property-based testing, taki jak Scala Check, czy te różne magie, nakładki eliksirowo-erlangowe do quick checka haskellowego, one, jeżeli się wywali coś, one nam zaczną zawężać zbiór, który wywalił nam test. Szukać takiego podzbioru w tym zbiorze, który
zawsze na pewno wywali nam test i powiedzą, a jak ja wrzucę takie dane w takiej kolejności, to twój test się wywali. I to też jest bardzo ważne, bo w ten sposób możemy odkryć ścieżki, o których w ogóle nie pomyśleliśmy w naszym kodzie, że coś takiego może się zdarzyć. Losowość, ale też powtarzalność. Przypominam, w IT nie mamy pełnej losowości, tak naprawdę mamy liczby pseudolosowe. Jeżeli sobie stworzę jakiś zestaw danych losowych, to mam tego seeda, z których zostały wygenerowane. Jeżeli go wsadzę w generator, to dostanę na wyjściu znowu te same dane. Więc mogę zacząć na przykład detekcję problemu, debugując już kod, wracając do tej starej, sprawdzonej metody sprawdzania jakości kodu z bardzo konkretnymi przypadkami. Gdzie jest ten zysk? Mamy pełne pokrycie funkcjonalności, bo te testy to tak naprawdę piszemy na takiej samej zasadzie jak w Test Driven Development, więc jesteśmy w stanie te funkcjonalności dawać. Jest to stosunkowo łatwe do implementacji, bo po pierwsze, większość generatorów dla podstawowych typów danych istnieje, są konfigurowalne, więc to od nas odpada, a naszym zadaniem jest tak naprawdę napisać generator, który na przykład będzie generował nasze obiekty domenowe, tak? Czy jakieś struktury nasze, w oparciu o pewne podstawowe dane. Zakładam, że każdy z was ma w swoim projekcie, jeżeli ma jakąś klasę, to ona tam gdzieś w środku ma podstawowe typy numeryczne, jakieś stringi, daty. Działa zgodnie z tym Test Driven Development troszkę lepiej. Jest w miarę ciekawe przypadki potrafi znaleźć i to stosunkowo szybko. Dobra. Kto wie, z czego to jest? Custodes to jest strażnik. Watchman. Dobrze. Kto pilnuje strażnika? Who watch the watchman? OK. Metryki i mutanty. To są tacy dwaj nasi przyjaciele, którzy są w stanie nam powiedzieć, czy nasze testy, czy ten kod, który nazywamy testem, jest OK. Czy on się nie wywali, tak jak tamten kod z tym message'em, który był w złym miejscu. Przy czym, kto to jest? Po imieniu. Tak, Balin i Dwali. Oni powiedzieli, najwyższą formą testów jest produkcja. Trzeci z braci to powiedział, tak? To sobie zapamiętajcie. Możecie dowolnie mierzyć testy, przyjdzie na produkcję i się wywali. Dlaczego? Bo sobie, nawet mając wszystko z produkcji 1:1, nie macie tych biologicznych interfejsów, które gdzieś tam klikają w swoim tempie. Nie zrobicie tego, co zrobił operator Teriaka 25. Klikał szybko. Tak? Dobra, fetysz pokrycia kodu. On jest fajny, bo on jest mierzalny. Menadżerowie kochają coś, co mogą zmierzyć. Jeżeli nie mogę tego zmierzyć, to mnie to nie obchodzi. Inżynierowie zresztą też to lubią. To jest coś, co sprzedaje. Jeżeli ja mówię, nasz kod ma 100% pokrycia, to jest fajna rzecz, która sprzedaje. To znaczy, że ja robię dobry, przetestowany kod, tak? Nieważne, że 99% tego kodu to jest getter-setter, który po prostu przeciągnąłem przez jakiś automat. No i prostota koncepcji, tak? Test wszedł, notuję, że ta linijka jest pokryta, tak? Nic skomplikowanego. Technicznie może to być skomplikowane, tak? Szczególnie jeżeli zaczniemy się bawić jakimiś językami, które na przykład potrafią dynamicznie generować kod, albo używają makr, tak? No to wtedy zaczyna być tak, no, dziwnie, ale sama koncepcja jest tak samo prosta jak Test Driven Development. Dobra, są jeszcze inne metryki jakości. Liczba znalezionych błędów w testach manualnych. Kto ma testerów manualnych w zespole? Ojoj, tak szybko się ich pozbyliście? Cała reszta? A w ogóle z testerami manualnymi kto współpracuje? Niekoniecznie w ramach zespołu. Dobra, liczba zgłoszeń od użytkowników. To są bardzo podobne metryki. Ta pierwsza mówi o tym, jak bardzo wy zepsuliście kod, ta druga, jak bardzo leniwi są wasi testerzy.
Jak bardzo niedokładni są, czyli znowuż jak nie działa białko w obu przypadkach. Sowet na N dni bez wypadku, to w Simpsonach w czołówce jest, tak? W naszej elektrowni nie było dni bez wypadku, ale jako, że ja jestem z Wrocławia i my mamy troszeczkę problem z tramwajami w ostatnich latach, to ja mam takie podejście. To już jebło. Jeżeli używacie tych metryk, to one są postmortem. To jesteście patologami dla swojego kodu. Zepsuło się. Tak? Ile razy mój kod się zepsuł? No zepsuł się, no umarł. Ok, testy mutacyjne. Kto z was spotkał się z testami mutacyjnymi? O. Pytanie jest bardzo proste. Czy twoje testy wykryją zmianę w twoim kodzie? I to jest swoją drogą kolejny przykład na to, że pisanie testów jednostkowych na masę też nie ma do końca sensu, bo one są jak róża wtedy. Piękne, tak? Fenomenalne. Tylko wystarczy zmienić pH gleby i umierają. Zmienicie coś delikatnie w kodzie i wasze testy idą do piachu. Dobra, koncepcja jest bardzo prosta. Znowuż. Mamy jakiś test, który powinien sprawdzać poprawność ścieżki. Jeżeli zmienimy kod w tej ścieżce, to nasz test co powinien zrobić? Się wywalić. Tak? Jeżeli zmiana w naszym kodzie biznesowym nie spowoduje wywalenia się jakiegoś z testów, które testują ten kod, no to znaczy, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wykryć tego, że konkurencja zatrudniła szpiega przemysłowego, który przebrał się za floor service, chodził po naszym biurze i wieczorami, kiedy nas nie było, komitował w naszym imieniu zły kod. Głupia koncepcja, ale niestety znana z Doliny Krzemowej. Sprzątaczka chodzi, kopiuje, zmienia. Ała. Rysunkowo jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, bo musimy uruchomić na początek w ogóle nasze testy. Z tych testów wyliczyć raport pokrycia kodu, wybrać sobie jakiś fragmencik, klasę, może metodę i zmienić kod tej klasy bądź metody. W Javie się to cudownie robi, bo bytecode jest bardzo elastyczny. W C to może być już dużo bardziej skomplikowane, ale na przykład w JavaScriptie czy Pythonie jest to jeszcze prostsze, bo to jest po prostu zmiana tekstu. Tak? Odwrócenie na przykład warunku logicznego. To jest tylko zmiana tekstu. Wywołanie funkcji nie z zerem, a na przykład z -1. To też jest tylko zmiana w tekście, nazwijmy to w ten sposób. I uruchamiamy testy, które dotykały zmienionego fragmentu. Teraz, pierwszy test, gdy napotkamy pierwszy test, który się wywali, to jest sukces. To znaczy, że istnieje test, który wykryje zmianę w moim kodzie. Jeżeli wszystkie testy przejdą na zielono, to znaczy, że istnieje taka metoda zmiany mojego kodu, wprowadzenia takiego błędu, na przykład wywołania właśnie kodu z -1, a nie z zerem, że urwie mi rączkę czy nóżkę na produkcji. Bo pamiętajcie, że użytkownicy potrafią wprowadzać dziwne dane. Dobra, zalety tego podejścia to jest wykrycie przede wszystkim niepokrytych ścieżek pod warunkiem, że w ogóle dany fragment jest dotykany testami. To jest taki troszeczkę automatyczny tester białkowy, bo co jest zaletą testerów manualnych? Inteligencja. Ci ludzie są inteligentni. Tak? To są ludzie. Oni mają rozwinięte abstrakcyjne myślenie. Tak? Na pytanie, jak przetestować stół, co zrobią? Kto wie, jak przetestować stół? Od czego wziąć się za testowanie stołu? Usiąść. Podnieść, skorzystać. Nie, zadać bardzo proste pytanie. A do czego ten stół ma służyć? Inaczej przetestuję stolik z Ikei, na którym postawienie 2 monitorów powoduje utratę gwarancji, bo stół się załamał pod własnym ciężarem, a inaczej będę testował na przykład stół operacyjny. Tak? Do czego ja chcę używać tego stołu? Tego na mnie zrobi kod. Co zrobi człowiek? Testy mutacyjne odwalą taką właśnie robotę głupiego. Typu wejdą do baru i zamówią -1 piwo.
Po prostu, bo potrafią. Potrafią właśnie też znaleźć jakieś niejednoznaczności. Co będzie, jeżeli tu będzie tak, a tu będzie tak. Dwie mutacje na krzyż i co wtedy? Umierasz. I one wymuszają automatyzację. Bez dobrej automatyzacji w swoim procesie wdrożeniowym nawet nie dotykajcie testów mutacyjnych, ponieważ po pierwsze mają bardzo wysokie koszty jednostkowe. Po drugie musi być ta możliwość mutacji. To od razu mówię, że nie wszystkie języki, nie wszystkie rozwiązania są OK. I sam koszt rośnie wykładniczo tak naprawdę. Dla kodu, który jest przygotowany do tej prezentacji, tam jest około 40-50 testów, mniej więcej. One działają przez mniej więcej 1,5 sekundy na laptopie u mnie. Po odpaleniu testów mutacyjnych całość zaczyna działać 4 razy wolniej. Ale testów robi się też kilka razy więcej. I testowanie mutacyjne nie ratuje przed brakiem testów. Jeżeli coś jest niepokryte testami, to nie trafi do tego kwadratu mutacji, tak? Bo skoro nie ma testów, to tam każda mutacja zakończy się porażką. Dobra, pytanie, a co z behavior driven design i development? Tak? Kto z was to zna? Znowuż las rąk, bardzo dobrze. W dużym skrócie, BDD to jest TDD plus domain driven design. Tak? Przykładowo, to jest z J. Givena. Given, when, then. I z tego jest BDD znane. Tak? Jeżeli zaczniecie szukać materiałów o BDD, to dostaniecie, że podstawą BDD jest given, when, then, jakieś stage. Nie, nieprawda. To nie jest BDD. To jest infrastruktura BDD. Infrastruktura waszych testów. Możecie tak pisać testy bez BDD, to też będzie świetnie działać. To jest całkiem niegłupi pomysł, bo macie strukturę w gratisie. Żeby robić dobre BDD trzeba troszeczkę więcej, trzeba wdrożyć chociażby właśnie jakieś minimum domain driven design, znać swoją domenę, wiedzieć jak zadać pytanie o ścieżkę. Umieć sobie napisać taki właśnie scenariusz. Jeżeli jako klient będę chciał dodać do mojego konta kolejnego przyjaciela, to co ja będę musiał zrobić? Tak? Jakie będą stany systemu? To nie jest takie proste. Dobra. To jeszcze inne podejście. Spróbujmy inaczej. Nikt nie lubi fazy red. To już sobie tłumaczyliśmy. To jest ta faza porażki. Nikt nie lubi przegrywać. Chyba że jest masochistą. No to spróbujmy zmniejszyć wielkość naszych testów. TCR. Ktoś zna ten skrót? Tak. Test and commit or revert. Mechanika tego czegoś jest bardzo prosta. A dlaczego? Chcemy utrzymać po pierwsze małe zmiany, takie żeby je łatwo było zrobić im review w razie czego. Każdy commit podchodzi pod review, albo każdy commit się buduje na CI. Publikujemy tylko działający kod. Nie ma czegoś takiego, że tam testy nie przechodzą, tam testów nie ma. I to jest taka metoda małego kija i dużej marchewki. Jeżeli kij jest mały i nas lekko puka, to nam to nie przeszkadza. To jest nawet trochę motywujące, bo on takie narzeka, my chcemy udowodnić światu, że ten kij nie jest w ogóle nam potrzebny, a duża marchewka, bo my dowozimy coś, co zawsze działa. Prawie zawsze działa. Jak to działa? W ten sposób. Kto zna Basha, ten zrozumie. Jeżeli Maven Test w tym przypadku zwróci błąd, jakikolwiek, to wycofaj wszystkie zmiany, które zrobiłeś w kodzie od ostatniego commita. Fajne, prawda? Sorry szefie, ale skasowałem moją pracę za ostatnie 3 dni. Sorry szefie, skasowałem moją pracę za ostatnich 20 minut. Weź mi dupy nie zawracaj, ty dłużej siedzisz na kawie przecież, tak? Inaczej brzmi, inaczej boli. To jest taka atomowa myszka Miki. Obrazek sobie pożyczyłem od autora tej koncepcji, o tym zaraz. Mamy testy, które dodajemy test, on przechodzi, jest zielono. Jeżeli coraz lepiej wszystko przechodzi, to jest coraz bardziej zielono. A jeżeli mamy dużą zmianę do wprowadzenia, to ją możemy jak słonia. Jak zjeść słonia? Po małym kawałeczku.
tak? Jak zjeść samolot? Też po małym kawałeczku i to też jest udowodnione empirycznie. Jest człowiek, który zjada awionetkę. Po kawałeczku. Dobra, kiedy to stosujemy? Po pierwsze, wtedy, kiedy się uczymy. Tak? Jak się uczymy, to zakładamy, że możemy wszystko, co zrobiliśmy, wyrzucić. Mój syn się ostatnio uczy robić samolocik z papieru. Ilość papieru, który wylatuje w domu jest not accept. I to bardzo. Pair programming. Ja teraz napiszę ci test, a ty napisz kod. I teraz, jeżeli twój kod nie przejdzie mojego testu, to revert, ale ja wtedy piszę ten kod. Taka mała gra. W codziennej pracy to jest bardzo trudne. Ja tak zacząłem robić pewien czas temu. Nie robię tego ciągle, bo to też może być frustrujące, jeżeli mamy jakiś bardzo krótki deadline i ciągle nam rewertuje kod, ciągle wstecz, no to można się wkurzyć, ale polecam, jak już się dojdzie do wprawy, szczególnie jak się znajdzie tą swoją granicę granulacji problemu, to wtedy jest fajnie. No i teraz pytanie, jak pisać mniej testów? Mamy naszą... to jest nasza piramida testów, tak? My robimy zazwyczaj wszystko dotąd, później akceptacyjne end-to-end robimy z kimś, kto ma pojęcie o biznesie, później przychodzi prezes i krzyczy większe logo, a na samym końcu przychodzą użytkownicy i zamawiają -1 piwo. A ja proponuję taką piramidę testów, tylko że zamieńmy sobie nodle, wodę i warzywa na zwykłe testy przez przypadki, takie przez przykłady, testy oparte o znane dane, na przykład z produkcji i testy generowane. Jeżeli je dobrze będziemy mieszać w odpowiednich proporcjach, to będziemy w stanie sobie uzyskać to, co akurat chcemy. Czy to będzie gorąca woda na herbatkę, czy to będą jakieś kluchy, tak? Czy po prostu jesteśmy na diecie i jemy sałatkę i chcemy na przykład odchudzić nasz codebase z testów, bo coś. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego w ogóle ta piramida testów powinna być zmieniona? Przede wszystkim przez rozproszenie komponentów. Mikroserwisy spowodowały, że my musimy pisać coraz więcej testów integracyjnych, dogadywać się z innymi elementami, nie tylko sobie wewnętrznie. Ta integracja jest naprawdę coraz ważniejsza, uwierzcie mi. Szczególnie, że integrujemy się nie tylko w ramach jednego języka, my się integrujemy w ramach różnych technologii. Kto z was spotkał się z GraalVM-em? To sobie rzućcie okiem i zobaczycie, co będzie za kilka lat, jak ktoś wymyśli, że można na JVM-ie Haskella na przykład uruchomić bezboleśnie, bez ety. No i frameworkowanie kodu następuje, tak? Mamy Spring załatwia obecnie Spring Data plus jakiś Vue.js na froncie załatwiają nam 99% kodu, który musimy napisać. Bo weźmiemy sobie szablon gotowy na front, szablon gotowy na backend, skleimy to z naszym logo i mamy kolejny magiczny startup. Tak? Ostatnio gdzieś widziałem, na Medium się pojawił artykuł, który porównywał wygląd najpopularniejszych narzędzi do zarządzania czasem i organizacji projektów takich właśnie startupowych. One wszystkie wyglądają identycznie. My żyjemy w świecie szablonów. Dobra, jeszcze inne podejście. Value Object. Kto z was pisze w języku dynamicznie typowanym? Okej, fajnie. Cała reszta, jak rozumiem, w jakiejś Javie lub Java-podobnym kotlinie, prawda? Okej. Value Object jest odpowiedzią na ten problem. Są nasze testy, tak? 0 piw, dużo piw, coś losowego, -1 piwo, tak? A później wchodzi użytkownik i pyta, gdzie jest łazienka, tak? I barman, tego nie obstawiliśmy, ale można to zrobić inaczej. Można powiedzieć, że my ufamy kompilatorowi. Tak? My przenosimy problem udowodnienia wszystkich twierdzeń w naszym systemie na system szerszy, na kompilator. Ale bądźmy szczerzy, kompilator też wszystkiego nam nie udowodni. Kompilator nam nie sprawdzi logiki, on sprawdzi tylko formalizm.
Można też iść dalej w jakąś analizę TLA plus i tak dalej, ale to nie dla mnie. Nie na teraz. Mniejsze testy, mniej testów. Testowanie jest łatwiejsze, po pierwsze. Większa granulacja to węższe spektrum problemów, tak? Jeżeli ja mam tylko przetestować moją metodę pod kątem, ona przyjmuje tylko liczby dodatnie, to zróbmy sobie value object, który mówi, jestem liczbą dodatnią i odpadają już tam testy, prawda? No to oczywiście jest uproszczenie, bo tak naprawdę przypadki biznesowe są przeliczalne. Nie ma takiego biznesu, w którym przypadki biznesowe by były nieprzeliczalne. Chyba że twierdzenia matematyczne chcecie dowodzić, ale to nie w Javie. Dobra, taki krótki przykładzik. Mamy naszego customera, ma first name, last name. Imiona podlegają pewnym obostrzeniom. Tak? Jest pewna reguła, która mówi nam, co może być imieniem. Litery, z wielkiej litery, później znaki ASCII plus polskie znaki. Przykładowo. Tak? Pytanie, co tutaj wstawić? To jest jedna rzecz, bo to też nam naprodukuje przypadków testowych. I teraz pytanie, ile testów tu potrzeba? Tak szacunkowo. Zakładając, że tak zwany dobry przypadek jest jednym testem, a różne złe przypadki testujemy osobno, to w zależności od tego, jak bardzo tutaj zrobimy sobie kuku, to około 14 testów. Po prostu policzyłem to, co ja wymyśliłem, a zakładam, że nie wymyśliłem wszystkiego. Zmieńmy ten system na użycie bin validatora. Mówię, że to jest name, to będzie jakiś mój przygotowany przeze mnie walidator, który będzie podpięty w naszej aplikacji i w momencie, kiedy będę operował na tym obiekcie już, to on będzie robił walidację, będzie sprawdzał coś. Testów trzeba o połowę mniej, ale trzeba zapiąć bin validation framework. W dodatku w tym miejscu jest błąd. A wiecie jaki? To jest błąd związany ze sposobem działania walidacji, bin validatora. W tym miejscu ja już mam obiekt. Żeby to sprawdzić, poprawność tego, to ja muszę to wywołać. Czyli ja muszę sobie stworzyć obiekt. Czyli ja mogę doprowadzić do sytuacji, w której mam przez przypadek niepodpięty bin validator, bo coś w konfiguracji komuś się omskło i tworzę nieprawidłowe obiekty, które lecą do bazy danych. Kaboom! A w bazie PESEL takie dane dziwne są. Dobra, a teraz powiedzmy, będziemy mieli typ name. Ile tu trzeba testów? Około 10, ale bez biblioteki, to jest fajne. Co ciekawe, jak zapuściłem na to testy mutacyjne, to P-test powiedział mi, a jak usuniesz tą linijkę, to wszystkie testy są zielone. Przemyśl to, co zrobiłeś. Nie usiadłem później do tego kodu, jakoś nie chciałem się w to już zagłębiać, ale ja mam dziwne wrażenie, że ja popełniłem znowu kolejny błąd gdzieś w kodzie. Ale przyszła metryka, powiedziała mi, tu coś źle zrobiłeś, tu gdzieś przegrasz życie. Ok, co tu się stało? Część testów przejął kompilator. Ma typy, to umie sprawdzić te formalizmy. Nadal mamy problem z nulem, ale możemy zmienić język. Tak? Bierzemy Kotlina i nul magicznie znika, gdzieś tam pod spodem. Validation Framework może pomóc, uwaga, jeżeli korzystacie z Javy, ale takie już troszeczkę bardziej na wypasie. Jeżeli nie piszecie maleńkich programików w Javie i na przykład musielibyście to wszystko ręcznie kleić, no to nie jest to dobry wybór. Ale jeżeli używacie Springa albo jakiejś odmiany Java EE, tudzież teraz to Jakarta EE, to pomoże. Dobra, pytanie, co z bibliotekami? To jak przygotowywałem tą prezentację na potrzeby wrocławskiego Dżuga na początek miesiąca, to dzień przed prezentacją dostałem taki komunikat na GitHubie. Twoja biblioteka zawiera błąd. Ała. My naprawdę chcemy ufać twórcom innych bibliotek, że oni dostarczają kod przetestowany i sprawdzony. Tak? Pamiętajcie, najwyższą formą testów jest produkcja, bo nie przetestujecie Hibernate'a pod tym kątem. Nie jesteście w stanie zapewnić ani zasobów, ani
wiedzy, jak to zrobić. Ha, 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 ha. Dobra, co dalej? Jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym wam podsunąć do przemyślenia o testach. Architektura testów jako kodu. Myślenia o kodzie testów jako o kodzie, nie o czymś, co musimy uzasadniać menadżerowi, dlaczego my to piszemy i to kosztuje. Tak? Wydajność, nie tylko rozumiana przez pryzmat moje testy działają 5 sekund krócej niż twoje, ale też przez taki pryzmat właśnie wykrywania dużej ilości dziwnych zachowań, może wykrywania memory leaków. Automatyzacja, bo to jest temat rzeka. Regresja, jak to ogarnąć na naszym poziomie, nie na poziomie działu QA, bo oni to potrafią. Oni mają przypadki testowe, szczególnie jeśli chodzi o regresję z produkcji, świetnie opanowane. Może warto do nich pójść z kawą i się przeprosić i poprosić o te dane testowe z produkcji. Znaczy te dane, które się wywalają na produkcji, w ten sposób. Może się podzielą. Będzie wszystkim łatwiej. I takie małe podsumowanie materiałów. Can't back, test commit or revert. Warto to przeczytać. Cała reszta to oczywiście JUnit, assert jQuick do testów property based, ptest jako narzędzie do testów mutacyjnych. Bardzo prosty w konfiguracji swoją drogą. Jeżeli mielibyście jutro coś, znaczy jeżeli chciałbym, żebyście jutro w pracy coś zrobili, to spróbujcie sobie ptesta podpiąć do projektu i odpalić. I pójść na obiad. Wrócicie, zobaczycie, jak bardzo złe są wasze testy. I macie wtedy robotę spokojnie, jeżeli pójdziecie i uzasadnicie to swojemu menadżerowi, to macie spokój na najbliższe 2-3 miesiące. Będziecie poprawiać kod. JGiven jako takie narzędzie do infrastruktury BDD. I to jest koniec, który nie chce się pokazać. No to niech się nie pokazuje. Ja dziękuję. Jeżeli są pytania, to podejrzewam, że nie mamy na nie czasu, a później zostanę... Mamy czas? Andrzej, właśnie, Andrzej dopiero przyszedł, więc mamy jeszcze chwilę na pytania. Z tyłu sali. Przepraszam, proszę poczekać chwilkę, tylko Mikrofon. Bo chodzi o to, że to jest nagrywane i transmitowane i ciebie nie słychać. Spoko, nie lubię mikrofonów, ale spoko, mogę akurat wyjątkowo coś powiedzieć do mikrofonu. Chciałem zapytać, czy te testy mutacyjne, o których mówiłeś, czy przez przypadek nie jest tak, że testujesz tak naprawdę szczegół implementacyjny zamiast zachowanie? I tak, i nie. Bo to troszeczkę zależy od tego, co dany test mutacyjny będzie chciał zmienić. Ptest ma całą listę mutatorów. I rzeczywiście, jeżeli na to popatrzymy w taki prosty sposób, to on zmienia szczegóły implementacyjne, zamienia warunki, podstawia inne wartości. Ale na przykład jest taka biblioteka do Erlanga, do testów mutacyjnych, która potrafi już zamienić wywołanie funkcji miejscami, zobaczyć, co się stanie. Więc wtedy to już nie przestaje być szczegół implementacyjny, bo to już jest, zaczyna ci na takim grafie, powiedzmy, przepływu zmieniać zasady gry. Szczególnie w językach dynamicznych to ładnie widać. Podejrzewam, że jakbyśmy wpięli testy mutacyjne do JavaScriptu, to by było w ogóle zabawnie. Ale w Javie to są przede wszystkim szczególiki implementacyjne. Takie, które mogą ci urwać rękę czy nogę. Hej, ja chciałem się... Słychać mnie? Słuchaj? Słabo, okej. Próbujemy. Do mikrofonu mów. Tak. Chciałem się spytać o czas, bo znane jest, że im dłuższe testy, tym mniej programistów będzie je puszczać. Oczywiście istnieje teraz CI/CD i możemy palić pieniądze na chmurze. Jeszcze bliżej. Więc chciałem się spytać, jak uważasz, jaki jest ten moment, powiedzmy, przesilenia? Bo byłem na przykład na projekcie, którego testy trwały 9 godzin. Okej. To jest dobry rezultat. Przychodzę rano, zrobię jedną zmianę, odpalam testy, jeszcze mi za nadgodziny zapłacą. Dobra. Reguła taka, która przewija się w wielu miejscach, ja się z nią spotkałem i wielu mądrych ludzi o tym mówi, że testy jednostkowe, że testy, które ty uruchamiasz, powinny być bardzo szybkie.
powyżej tych 5-10 sekund, to tam sobie trzeba poszukać już uzasadnienia od kolegów i koleżanek po psychologii, ty tracisz skupienie na danym problemie, tak? Jeżeli twój projekt odpala, znaczy testuje się przez 9 godzin, to ja mam takie pytanie, czy ty musisz wszystkie te testy koniecznie odpalić? No właśnie, czyli to jest przygotowanie sobie infrastruktury. Dawno temu pracując przy Elixirze, przy takim systemie rozliczeniowym, nasze testy też mniej więcej tyle trwały. Bardzo szybko uświadomiliśmy sobie, że trzeba po prostu napisać coś, co będzie nam wyrzucało większość testów poza nasz zakres testowania. Tak? Skończyło się to tym, że mieliśmy bardzo dużo konfiguracji w Eclipsie, które odpalały po prostu konkretne kombinacje testów, które w tym momencie były istotne. Podejrzewam, że przy tej ilości testów też masz wszystkie testy integracyjne. A one, ich się raczej nie odpala u siebie. Tak? To można robić w momencie, kiedy idziesz już na weekend, tak? Wychodzisz z pracy, odpalasz i zapominasz. Rano przyjdziesz i zobaczysz, szczególnie jeżeli będziesz się od poniedziałku zajmował dalej tym problemem, warto zobaczyć. 9 godzin to jest niezły rezultat. To pogratulować. Pytania? Ktoś coś? To musicie jeszcze posłuchać. A nie, jest jeszcze ostatnie. Dobra, ostatnie pytanie? Nie ostatnie pytanie. Ja mam takie trzyczęściowe pytanie. Okej. Ja zacznę od Beka. Czy słyszałeś o 3x Beka? On tam takie prezentacje 2 robił, chyba nie pisał o tym. Wiesz co, widziałem gdzieś mi te prezentacje mignęły, ale nie wgłębiałem się w To jest to. tak właśnie w kontekście testowania i poprawności kodu, czy kod twoim zdaniem musi działać, czy on tak bardziej powinien działać? Kto kiedy o tym decyduje? Wiesz co, decyduje biznes. To jest przerażające, bo biznes może ci powiedzieć, że jedziemy na produkcję, a później spadają samoloty. Tak, więc to też sprawa Boeinga, tak? Biznes powiedział, że testujemy u siebie, a później spadł 1, 2, 3 samolot. Tak naprawdę kod powinien działać. Dlaczego? No, bo to jest coś, za co nam płacą, żeby dowozić wartość dla biznesu. Tylko, że ten biznes może powiedzieć, OK, działa 80% funkcjonalności. Mój ulubiony przypadek ostatnio to są adresy e-mail. Mamy system taki produkcik do zarządzania mailami i forwardowania, taki troszeczkę wsparcia usług supportowych. I tam klient mówi, OK, jeżeli będzie się coś odbijać od mailgana z błędem, jakiś e-mail, bo jest błędny adres, bo klient zły adres podał, no cóż, albo my nie walidujemy danego przypadku, no cóż, wystawimy klientowi, że ten mail się nie wysłał i tyle. Tak? Ale to jest decyzja biznesowa. Moim zdaniem kod powinien działać najlepiej jak się da. A czasami przyjdzie ci biznes i powie 80% dowiezione, a pozostałe 20% pokrzyczeli, pojęczeli już po rewolucji. Spotkałeś się z takim biznesem, który miał w biznesie wpisane niedziałanie? Na przykład, że działa, ale czasami jak nie działa, to wtedy to i to i to. Let it crash, erlangowe. Piękna zasada. Jeżeli ma nie działać, to taniej będzie, jeżeli przeprosimy klienta, niż sprawimy, żeby działało. Takie pytanie odnośnie tego działania podchwytliwe trochę. Czy można założyć, że cudzy kod, którego używamy, działa? To jest zaufanie. Na tym się opiera obecnie 100% programowania praktycznie. No, ale sobie tak ufamy trochę, ale głównie testujemy. Testujemy swoje, ale przykład właśnie problemu roku 2038. To się pojawiło, tak? Znaczy wiadomo było, że to się kiedyś pojawi, ale ktoś coś gdzieś znowu zepsuł. Sorry, tak? Dlaczego tak mówię, że to zaufanie jest podstawą? No bo nasz kod, ten javowy szczególnie, który też działa jeszcze na maszynie wirtualnej, to jest jakaś drobna, mały taki coś, taki cypelek, taka Norwegia ze Szwecją, które wiszą na tym wielkim płycie euroazjatyckiej. Pod spodem jest maszyna wirtualna, system operacyjny, sterowniki, kernel, wszystko. Tak? Jeżeli nie masz zaufania, że to nie działa, to napisz własne. Tak?
czasami się tak robi. I tutaj trzeba pamiętać, że czasami po prostu trzeba napisać samemu od zera. Dobra, w takim razie, jeśli są jeszcze jakieś pytania, to już To zapraszamy. przy pizzy. Tak, dokładnie. Teraz mamy taką 10-minutową przerwę. Złapanie oddechu, na zewnątrz są też napoje, także za 10 minut wracamy.
Dobra, jesteśmy już z powrotem. Witamy ponownie zarówno wszystkich gości online, jak i stacjonarnych. Przypomnienie krótkie. Talk for Devs, partnerowane przez Viuga. I teraz tak, prezentację poprowadzi Andrzej, który przyjechał do nas specjalnie z Londynu, z Revoluta. Reklamuje się koszulką rewolutowską. Więc będzie opowiadać o ramie, o pamięci, zarządzaniu pamięcią. Have fun, enjoy. Cześć wam wszystkim. Dobrze, klaszcie, klaszcie. Jak będziecie klaskać 40 minut, moja prezentacja będzie znacząco prostsza. Bardzo miło do was mówić. Po pierwsze, przepraszam za wszystkie wpadki językowe. Mówienie po polsku po technicznemu to jest dla mnie rzecz rzadka. Praktykuję czasami na konfiturze, ewentualnie przy takich bardzo fajnych okazjach jak teraz. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie mi się udało na Viugu wystąpić, ponieważ próbowałem z 1,5 roku temu, ale ktoś zapomniał o tym, że miałem to zrobić. I ja nie mogę wam powiedzieć kto, ale tam ktoś taki siedzi. Jak już zostało wspomniane, przyjechałem z Revoluta, jestem jedynym chyba istniejącym principal engineerem w Revolucie, więc jedno gratis. Ogólnie mam Twittera, mam bloga, mam maila. Ktoś chce slajdy? Zróbcie sobie zdjęcie mojego maila albo podejdźcie potem po wizytówkę, dostaniecie to mailem. Bardzo chętnie się podzielę. Oczywiście to jest nagrywane, więc żaden problem. Ludzie z online, jak mi napiszecie maila, też nie widzę problemu, chętnie wam to wyślę, tylko nie widzę was, więc jest tak trochę szkoda. Parę rzeczy o mnie. Jestem jednym z 4 polskich Java Championów albo Java Lampionów, zależy jak to woli. Java One Rockstarem, jak jeszcze Java One była konferencją, która istnieje. Jestem związany z Polish Java User Grupą, czyli krakowską grupą, krakowskim Jugiem. Robię Geekona, robiłem SCRK, dopóki się nie wyprowadziłem, robiłem Kraków Hadoop User Group, potem się wyprowadziłem, a Meetup zmienił nazwę. Pochodzę stąd, mieszkam tam. Proste. Parę słów o firmie, gdzie pracuję. Jest ponad 10 milionów użytkowników. Firma wystartowała w 2015 roku, więc jest mało legacy, bo kod ma co najwyżej 4 lata. Jest dużo biur na świecie, rekrutują, jak wiadomo, płacą za relokację i tak dalej. Jak macie pytania co do pracy w Revolucie, bardzo chętnie, ale po wykładzie. Jak macie pytania merytoryczne do wykładu, w trakcie wykładu podnoście ręce albo zadawajcie online. Proponuję tak się podzielić. Wszelkie opinie, które prezentuję, oczywiście to są opinie tylko i wyłącznie moje, nie reprezentuję żadnej firmy. Jak ktoś chce pozywać Revoluta albo kogoś innego, to ja z tym nie mam nic, nie chcę tego prowokować nawet. Pytania, tak jak mówię, podnoście rękę, jak przyjdzie wam coś do głowy w trakcie, też podnoście rękę, bo żeby wam nie uciekło. Bo być może wasze pytanie kogoś sprowokuje do jakiegoś kolejnego pytania, do kolejnych przemyśleń. Tak będzie zawsze weselej. Ja lubię suchary. Lubię też takie cytaty na początek, więc... I nie, to nie jest komentarz do żadnej sytuacji politycznej. Więc tak, ku pamięci. O, ja tutaj mogę jakąś taką zieloną butelką powiedzieć ku pamięci. Ci, którzy robią razem ze mną, to bardzo dziękuję. Widzicie, od razu Mat Photoshop Skills. Jakby mi się nie udało jako programiście, to mogę zostać designerem. RAM. Każdy RAM ma w komputerze, więc RAM jak działa, każdy wie. Po prostu wrzucamy obiekty, one się tam jakoś pojawiają, to działa szybciej niż dysk, tyle wie większość ludzi. I to jest wiedza dla większości ludzi w zupełności wystarczająca. Niestety wychodzi, że coraz bardziej to jak to działa pod spodem, to o czym Bartek mówił, że to jest ta Euroazja i jedna wielka płyta euroazjatycka i 1 milion warstw abstrakcji i 3 warstwy wirtualizacji po drodze, to zaczyna mieć całkiem spore efekty, wpływ na działanie naszego softu. Co to znaczy w praktyce? No, że procesor, żeby przeczytać coś z RAM-u, potrzebuje wciągnąć jakiś wiersz do cache'u, no i z cache'u dopiero my sobie bierzemy jakiś bajt. Ale tak naprawdę to niestety bajt jest iluzją, ponieważ nie ma czegoś takiego w RAM-ie, w pamięci, jak jeden konkretny bajt, że to jest ta konkretna komórka, tylko jeden bajt to jest wymaskowany cache line, gdzie ktoś mówi, że mnie interesują wartości odtąd dotąd, a reszta mnie nie interesuje. I tyle. Więc niestety bajt jest kłamstwem. Natomiast co jest jeszcze istotne, że procesory, ich wydajność i liczona instrukcjami na sekundę i liczona rdzeniami w jednej kostce rośnie cały czas
I to można się spierać, czy prawo Mura zostało złamane, czy nie zostało. To w zależności od tego marketingu, której firmy słuchacie, możecie mówić jedno albo drugie. Natomiast procesory, jak spojrzymy na pudełko, to pudełko jako komputer cały czas ma coraz większą wydajność. Problem pojawia się taki, albo problem jest taki, że wydajność RAM-u, czyli to, ile danych jesteście w stanie przesłać w jednostce czasu z pamięci do procesora i zapisać z procesora do pamięci, rośnie trochę wolniej. Więc pojawia nam się takie trochę coraz bardziej rozdźwięk. Z tego rozdźwięku wynika, że jak chcemy, żeby procesor był dobrze najedzony danymi, które ma przetwarzać, to trzeba się zacząć zastanawiać nad tym, jak napisać, żeby z tego RAM-u dobrze korzystać. Bo jak będziemy korzystać źle, ta aplikacja będzie czkała i wtedy będziemy mówili, Java jest wolna, JavaScript jest 10 razy wolniejszy, Elixir nie wiem jak jest wolny, bo nigdy go nie badałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy was to dotyczy? Nie wiem. Jeżeli wasza aplikacja czeka głównie na bazę danych, bo jest na przykład jednowątkową, rubiową aplikacją, to prawdopodobnie nie. Jeżeli robicie aplikacje, które przetwarzają dużo danych, to prawdopodobnie tak. A biorąc pod uwagę IoT, biorąc pod uwagę liczbę użytkowników komputerów, liczbę aplikacji mobilnych, w ogóle liczbę użytkowników wszystkich usług cyfrowych, prawdopodobnie problem będzie was dotyczył szybciej niż później. No chyba, że ktoś nie chce się interesować kwestiami wydajnościowymi, to jest oczywiście jego święte prawo. Ja to lubię, mnie to bawi, dlatego o tym mówię. Przykład, 2 generacje procesorów, nie do końca tych samych, ale co widać, zwiększa się liczba korów, zwiększa się liczba wątków. W ciągu 1 roku za w miarę podobne pieniądze można dostać 40% więcej korów, no bo mamy 10 albo 14. No, mamy podobną maksymalną obsługiwaną pamięć, tylko wydajność magistrali pamięci wzrosła no tutaj akurat do 68, czyli to też akurat okolice 10%. Problem się pojawia taki, że teraz jak popatrzycie na procki, one nie zrobiły jakiejś radykalnej zmiany. Co zmienili? Dodali jeden kanał więcej, więc niektóre wysokowydajne procesory chcą mieć wielokrotność 6 kości pamięci przypiętych do siebie, żeby maksymalizować dojście. No i więcej się nie da. Wydajność RAM-u, można jakieś overclockowane pamięci na 4 GHz gdzieś znaleźć, ale to trzeba cudować. No w serwerach nikt tego nie używa. Można gdzieś do komputerów, do graczy, pasjonatów, oczywiście milion LEDów, jakieś cudowne rzeczy z niskim cache latency, ale to są rzeczy niszowe. Większość serwerowych pamięci chodzi w okolicy 2000 megatransportów, bo mówi się o megatransportach, a nie o megahercach w przypadku pamięci najczęściej na sekundę i nie ma tam gigantycznego postępu. Jak zobaczycie sobie na ceny RAM-u na eBayu nawet, takiego poleasingowego, to ten RAM się bardzo dobrze trzyma. Jak ktoś gdzieś kupi dobrze 500 giga, to można to sprzedać równie dobrze za 500 funtów. I to można sprzedać też za 1500, w zależności od tego, jaki to jest RAM. Ten RAM mało tanieje. Procki tanieją błyskawicznie, RAM znacznie wolniej. Co powoduje, że jeżeli zajmujecie się kosztami chmury, to prawdopodobnie zetknęliście się też z pewnym aspektem tego problemu. I jak to się wiąże z nami? Kto tutaj jest studentem? Nie ma żadnych studentów, dobrze. Kto tutaj powiedziałby, że jest lub kiedyś był lub myśli o byciu programistą okołojawowym? No pewnie większość z nas, tylko nikomu się nie chce podnosić rękę, to ja podniosę za większość. Ludzie w online, nie widzę was, więc założę, że wszyscy podnieśliście. W Javie i w niektórych innych językach mamy coś takiego fajnego jak garbage collector. Czyli to, że ktoś nam automatycznie zarządza pamięcią. Co nam to daje? Że nie musimy robić malloca, najczęściej nie mamy błędów związanych z zarządzaniem pamięci. Tylko jak my tego nie robimy ręcznie, to musi gdzieś sobie chodzić proces, który to robi, więc to oczywiście też chodzi w runtime i to się musi dziać. Złośliwi powiedzą, że rolą GC prawdziwego byłoby wywalenie połowy programów, które istnieją na świecie. To mówią złośliwi. W praktyce chodzi o to, że my nie musimy się skupiać nad takim trochę nudnym, ale koniecznym zadaniem jak wyrzucanie śmieci. Jeżeli mamy aplikację, która bardzo krótko żyje, nie trzeba tego robić, no bo wiadomo, cała pamięć po procesie zostanie oddana systemowi operacyjnemu, ale jeżeli mamy coś, co żyje trochę dłużej, to przyda nam się to bardzo, bo nie trzeba robić delete'ów. Ktoś pisał CGI, ktoś pisał web serwery w C, to pamięta się wspaniałe czasy, jak to może, ile tam można mieć radości i jak dużo zębów można na tym stracić. Jak ktoś nie, to polecam w ramach ciekawości. Jak dobrym wynalazkiem było GC, to chyba pokazuje to, że większość języków popularnych teraz
Go ma garbage collector. Java, która ma tam te 10 milionów programistów i złośliwie dodałbym, że wciąż chodzi na 3 miliardach urządzeń, ma GC i on jest dość popularny i robi robotę. Z nowszych języków, które nie mają GC, Rust i chyba tyle. Coś jeszcze? Cisza, więc nikt się nie zgadza, bardzo dobrze. No i ktoś od razu by powiedział, że GC, no a dobra, ale to można go tunować. Tak, można go tunować. Do czego chciałbym Was zachęcić po obejrzeniu tej prezentacji, żebyście najpierw, jeżeli macie dostęp do kodu, spojrzeli w kod albo zobaczyli, jak Wasza aplikacja zachowuje się względem garbage collectora i być może to najczęściej nie jest wina garbage collectora, że on chodzi wolno, tylko Wy po prostu prosicie o zrobienie czegoś głupiego. No i oczywiście drobny suchar z dedykacją. Problem numer 1, klasyczny. Java lang out of memory error, Java heap space. Ktoś się z takim tworem nie spotkał? Wszyscy się spotkali, bo nikomu się nie chce podnieść ręki. Bardzo dobrze. Co to znaczy, że Java chciałaby zaalokować coś, ale nie ma już pamięci na heapie? Dlaczego tak się dzieje? No bo heap ma swoje ograniczenia, jeżeli on jest zajęty w jakimś fragmencie. Java będzie chciała zaalokować na przykład bardzo dużą tablicę, no to jeżeli nie ma ciągłego obszaru tablicy, no dostaniemy coś takiego. Pytanie podstępne, skąd Java wie, jeżeli nie ustawimy rozmiaru heapu? Dawno temu jest coś takiego jak JVM Ergonomics. W najpopularniejszej wciąż jeszcze Jawie 8, jeżeli mamy maszynę klasy serwerowej, maszyna serwerowa to jest 2 lub więcej gigabajtów RAMu, 2 lub więcej fizyczne procesory, czyli każdy MacBook Pro jest serwerem w rozumieniu Jawy 8. Będziemy mieli początkowy rozmiar heapu na 1/64 pamięci, aż do gigabajta. Maksymalny powinno być 1/4, przy czym to nie ma tego ograniczenia do gigabajta, tylko to jest quote z dokumentacji Oracle'a. To nie jest moja radosna twórczość, to jest to, co Oracle ma na swoich stronach. Tam na dole jest link, dlatego jak ktoś będzie potrzebował, to zachęcam. Co oznacza, że w zasadzie większość obecnie używanych komputerów jest w rozumieniu Jawy 8 serwerem. Dotyczy to także Raspberry Pi'a. Być może nie dotyczy ziemniaka, ale wszystko, co jest mocniejsze niż ziemniak, będzie serwerem. Java, to jak mówiłem, 11 trochę poszło do przodu. Co się zmieniło? Oni uznali, że po prostu obowiązującym GC, ponieważ mamy wiele dostępnych rdzeni, więcej niż 2 lub 2 co najmniej, będzie G1. W 11 da się jeszcze wrócić do CMS-a, który niestety wyleci. Dalej są te same ograniczenia co do pamięci. To są wartości oczywiście defaultowe. Prawdopodobnie wszyscy wiecie o XMX-ie. Jak nie, to zaraz o tym powiemy. Tu mieliśmy być. No i pytanie się pojawia, bardzo popularne, co jeśli chodzimy w jakimś kontenerze? Czy nasz kontener jest rozumiany przez Jawę jako server grade? Jeżeli jesteśmy na 1.8 przed update'em 191, to po pierwsze powiem Wam, zupgrade'ujcie się, miejcie litość nad światem. Jeżeli jesteście w JDK 10 albo nowszym, to jesteście obsługiwani. Ktoś tutaj chodzi na Jawie 9 w produkcji? Nie, to dobrze, to jest bardzo słuszne. Co to znaczy, że pojawiło się container support? Po pierwsze, że ta flaga jest ustawiona z defaultu na true. Po drugie, Java jest w stanie przeczytać sobie, ile jej kontener ma dostępnej dla siebie pamięci, co znaczy, że on sobie ustawi heapa względem tej pamięci. Fajnie. Po drugie, zobaczy właściwą liczbę dostępnych procesorów. Też super, bo wtedy sobie thread poola dobrze zainicjalizuje. Jeżeli mamy kontener, który ma 4 rdzenie, a maszyna ma 120 rdzeni, a Java pomyśli, że w takim razie dam do każdego poola po 120 wątków, to trochę będzie bez sensu. No właśnie. I mamy XMX i XMS. Retroaktywnie mogę Wam oczywiście życzyć Merry Xmas. Natomiast część ludzi robi coś takiego. Java minus XMX 4G, Java minus XMS 4G i myśli, że w tym momencie heap będzie ustawiony na sztywno na 4 GB i nic się nie zmieni. Kto jest co do czegoś takiego przekonany? No tutaj słyszę głosy, no przecież tak powinno być, no ludzie kiwają głową, no przecież tak jest. No właśnie tak nie jest. Niestety, Java nie byłaby sobą, gdyby to było wszystko dokładnie takie proste, że to dotyczy każdego aspektu komputerów, bo trzeba jeszcze dać minus XX i wyłączyć opcję Adaptive Size Policy. Bez tego
Java jest w stanie zejść z rozmiarem heapa poniżej 4 GB, bo na przykład zechce oddać coś systemowi operacyjnemu i nie masz żadnej gwarancji, że ona tego nie zrobi w trakcie działania. Ja wiem, że to trochę przeczy temu, że ustawiliśmy przecież początkowy rozmiar i czy minimalny i maksymalny rozmiar na tę samą wartość, więc powinno być spójne, powinno być tak samo, ale tak nie jest. Chciałem o tym wspomnieć, bo taka ciekawostka. I teraz sobie wprowadzimy takie pojęcie, throughput. Nie wiem, jak to jest po polsku technicznie. Ktoś podpowiada, że przepustowość. Ja się być może z nim zgodzę. Na potrzeby dyskusji ja będę mówił throughput, bo mi jest tak łatwiej. Czyli to, ile czasu aplikacja ile czasu wykonuje się kod aplikacji, czyli ten kod wasz biznesowy w stosunku do kodu całego procesu. Czyli jeżeli kod ma garbage collector, no to jeżeli mój kod chodzi 90% czasu, to znaczy, że throughput mamy 90%, znaczy, że garbage collector chodzi 10%. Proste, w miarę proste. No i wszyscy się... Działa. Wiemy, jak to działa. Podejrzewam, że wszyscy monitorujemy swoje aplikacje w produkcji, więc wziąłem przykład z pierwszego lepszego New Relica. Co nam New Relic na ten temat mówi? New Relic nam mówi, jaki procent czasu procesora chodzi garbage collector. A co mi mówi ta metryka? W przypadku G1 absolutnie nic, ponieważ G1 chodzi równolegle z aplikacją. A dlaczego mnie interesuje throughput? No bo ja bym chciał, żeby moja aplikacja działała jak najwięcej, no bo wtedy w jak najkrótszym czasie wykona się to, co ona ma zrobić. Z tej metryki niestety, którą pokazuje na przykład New Relic, wynika niewiele. To znaczy, że ona jest trochę bez sensu. Tak, mam do New Relica parę urazów. Natomiast co się łączy z monitorowaniem throughputu? Łączy się taki drugi klasyczny błąd i to nie chodzi o Spark Uncaught Exception, tylko chodzi o Java Lang Out of Memory Error GC Overhead Limit Exceeded. Kto się z nim spotkał? Super. Kto go rozumie? Bartek go rozumie, ale Bartek jest obeznanym w świecie prelegentem, więc to jest zrozumiałe, że Bartek rozumie. Nie, to działa inaczej. Ja rozumiem, o czym ten error mówi, ale konkretny przypadek zazwyczaj jest ciężki do zrozumienia. Dobra, czyli żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie, na tym samym poziomie, to Java w trakcie działania, maszyna wirtualna, prowadzi sobie statystyki, ile działał GC, ile działał kod aplikacji. Jeżeli przekroczony zostanie limit, który jest wyznaczany flagą GC time limit, czyli i GC będzie działał powyżej tylu procent, to wtedy JVM-ka rzuci ten exception. I teraz, jak sobie zrobimy Java-XX plus print flags final i ekran przestanie robić jaja, to zobaczymy, że defaultowo to się ustawia na 98. To znaczy, że 98%, jeżeli garbage collector będzie chodził 97% czasu, to aplikacja nasza z punktu widzenia analizy tego, jak ona szybko realizuje biznesowe swoje funkcje, będzie działała, powiedziałbym, że dramatycznie wolno. Ale JVM-ka o tym słowa nie powie. Jak my się o tym dowiemy? Nie dowiemy się w żaden sposób. Jak nam o tym powie New Relic? On nam powie, że garbage collector zużywa ileś procesorów. Jeżeli puścimy jednowątkowy garbage collector, to on w ogóle powie, że zużycie na wielowątkowej maszynie jest bardzo małe i wszystko się wydaje ok. Dlaczego to jest wolne, nie wiadomo. Do czego bym was zachęcił? Jeżeli zależy wam na sensownym działaniu waszej aplikacji, możecie tę flagę zmienić na przykład na 50, że chcielibyście, żeby garbage collector żeby JVM-ka spędzała w garbage collectorze maksymalnie 50% czasu, to wam, nawet jeśli dacie to tylko w środowisku testowym, zorientujecie się, że macie pewne błędy albo pewne antypaterny w aplikacji wcześniej niż dostając raporty z produkcji. I jak się o tym dowiedzieć? Z analizy logów GC, do czego pójdziemy potem. Natomiast jak to się manifestuje w tych logach? Cały czas mamy full GC. Full GC, czyli aplikacja robi stop the world. Nic się nie dzieje poza garbage collectorem. Tutaj jest akurat przykład losowy, gdzie full GC trwały w okolicach 3 sekund. Jest taka stała linia, one cały czas ciągle się wykonywały. W zasadzie cały czas. Co nam z tego wynika? Że no, aplikacja głównie stoi, bo czeka, aż jej pamięć odśmieci. Tutaj z kolei
jest wykres, który to przekłada na bardziej użyteczną metrykę, ile procent czasu działał garbage collector, a ile procent, ile procent czasu działał garbage collector? No w zasadzie 100. Skąd się o tym dowiedzieć? Trzeba włączyć logowanie GC na produkcji. Kto używa logowania GC w ogóle? Ja widzę 6 rąk na sali i jestem przerażony. Ja bardzo was zachęcam, porozmawiajcie ze swoimi opsami. Możecie ich nazywać też DevOpsami, możecie ich nazywać swoimi adminami. Kupcie im wielopak tego, czego lubią, na przykład soku pomarańczowego i zachęćcie ich do logowania GC. Nie dlatego, że to jest potrzebne na cały czas, ale to się przydaje w sytuacji, kiedy jest potrzebne. Jak się to robi? Minimalna wersja dla JDK 8 wygląda tak. To jest wersja minimalna, bo sugerowany zestaw flag zależy od tego, co chcecie badać. Jest o tym dużo artykułów w internecie. Ja fizycznie nie dam rady wszystkiego na ten temat powiedzieć dzisiaj. Chcemy, żeby logowało się GC, czyli verbose GC, log GC do pliku, żeby się rotowały pliki, liczba plików, które się rotują i rozmiar maksymalny pliku. Proste, wiadomo co się dzieje. Co jeszcze jest fajnego? Można przy starcie procesu jawowego powiedzieć, żeby log GC miał %t, czyli timestamp, kiedy proces wstał. To jest o tyle użyteczne, że jak dołożycie sobie coś typu autowskrzeszacz, to się automatycznie wskrzesi, log GC będzie nazywał się inaczej, bo będzie wtedy związany z timestampem startu procesu i nie nadpisze starych logów. Super wygodne, bardzo upraszcza życie, bo upraszcza korelowanie różnych rzeczy. Taki przykładowy, podkreślam przykładowy, to nie jest to, jak powinno to u was wyglądać, ale jak nie wiecie od czego zacząć, to możecie to wziąć. Zestaw flag do monitorowania GC. W przypadku Java 9 i później, ponieważ pojawiło się Unified JVM Logging, to prawdopodobnie się spotkaliście, zmienił się format trochę flag, które trzeba podać JVM-ce, żeby logowała GC. Ja używam czegoś takiego, tu jest drobny zaszyty dowcip dla fanów Gwiezdnych Wojen epizodu 1. Ja widzę już te zażenowane uśmiechy, czyli siadło, doskonale. Istotna informacja, jeżeli logujecie GC na wolne urządzenia, na przykład na taki wolno kręcący się dysk, szczególnie współdzielony, to na przykład Java 8 potrafi cierpieć z tego powodu, ponieważ do czasu działania GC będzie wliczało się to, ile te logi będą się zapisywały. Co jest bardzo smutne. Szczególnie smutne jest, jeżeli na przykład jest no space free on device, to już jest w ogóle mega smutne. No ale tak się zdarza, tego się człowiek uczy niestety najczęściej na błędach, oczywiście cudzych, nie własnych, dlatego ja się dzielę z wami moim doświadczeniem. No i pokazywaliśmy sobie opcje. Jak pokazujemy sobie opcje, jest bardzo użyteczny, taki diagnostyczny coś, nazywa się plus print flags final. On listuje wszystkie flagi, które w danym JVM-ie są ustawione i pokazuje ich wartości. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jedne flagi potrafią automatycznie ustawiać drugie flagi i pewne flagi fajnie jest sobie porównać, czy to, co wy ustawiliście i to, co JVM-ka z czym wystartowała, to jest w zasadzie skorelowane, bo może się okazać, że wy doktoryzujecie się z optymalizacji, nie wiem, garbage collectora, a flagi, które ustawiacie, są nadpisywane, bo akurat użyliście flagi, która ma większy priorytet na tym, co ustawiliście. Ponieważ to się lista flag zmienia się z JVM-ki na JVM-ka, czasami nawet z konkretnego builda jednej na drugą, polecam używać tego i polecam to analizować. Oczywiście pełna lista flag jest długa i żmudna i ciężko to śledzić. Zaraz do tego przejdziemy. A właśnie jeszcze, część potrafi też konfliktować. Też warto sobie to przeczytać. Po prostu dla weryfikacji. Wtedy wiecie, jak wystartował proces, który analizujecie. Bo może się okazać, że są tam jakieś konkretne bzdury. I tak jak mówię, między release'ami się zmieniają. Jak odkryć, co one naprawdę znaczą? Opcja numer 1 dla ludzi, którzy mają bardzo dużo czasu, albo są płaceni od godziny, albo lubią czytać, Sources JDK. Fantastyczna literatura, natomiast jak ktoś na to nie ma czasu, to jest fajna strona Chris Who Codes przez i tak dalej, dlatego ja się chętnie podzielę slajdami, po to ten link tam jest. To jest taka wielka tabelka, czyli to jest taka wielka enterprise'owa aplikacja, która listuje wszystkie możliwe flagi
ma searcha, który działa. Działa to w miarę żwawo, pokazuje od kiedy do kiedy, czego dotyczy, jest opis, jest default, jest to, jakiego komponentu flaga dotyczy, na którym typie procesora flaga jest obowiązująca lub nie. Polecam, szczerze polecam, mimo tego, że nie mam na imię Żanetka. Więc na przykład można sobie wpisać on out of memory error i dowiadujemy się, że jest x java -xx plus on out of memory error. Można podać skrypt. I wtedy JVM jako na sam koniec swojego życia jest w stanie wykonać jakiś skrypt. Fajne, bo można na przykład pacnąć jakieś coś do notyfikacji i to coś zrobi. Można też pacnąć coś, co na przykład za 5 sekund wystartuje kolejną instancję tego procesu, też użyteczne, albo na przykład weźmie wszystkie logi GC, wyśle na jakieś szerowane urządzenie. Tutaj limituje Was tylko i wyłącznie własna kreatywność i police w korpo, w którym pracujecie. JDK8, użyteczna rzecz, heap dump on out of memory error, to znaczy jakby się wyłożyło z powodu braku pamięci, to fajnie jest sobie zebrać to, co jest w heapie, czyli to, jak wygląda zawartość pamięci, żeby to potem móc przeanalizować. Chyba że jesteście w bardzo warowanej instytucji, wtedy nie ma szans, żeby coś takiego zrobić, ponieważ produkcyjne dane są święte i wtedy ciężko się analizuje, dlaczego coś się wywala z powodu braku pamięci. Wtedy życzę Wam powodzenia, trzymam dla Was kciuki. Jeżeli możecie, to polecam. To jest użyteczne. Kawiat. Ten plik będzie ważył więcej niż Wasz XMX. To znaczy, jeżeli mamy na przykład 16-gigową stertę, to heap dump będzie ważył w okolicy 20 giga i to się chwilkę zapisuje. To oznacza, że jeżeli jesteście na przykład na Google Container Engine i kontener się wyłoży z powodu heap dump, z powodu out of memory, to może zostać zabity przez jaśnie panującego Google'a szybciej niż się ten heap dump zdąży zapisać. Tutaj się przydaje magia skryptowania i łapania sygnałów systemowych. Da się to obejść. Fajny temat na dyskusję w kuluarach. Sygnalizuję, że coś takiego jest, bo chcę, żebyście wiedzieli, a detale jesteście ludźmi inteligentnymi, jesteście to w stanie wyszukać jak najbardziej potem. I kolejna bonusowa informacja. Jeżeli chodzicie na maszynie więcej niż jednoprocesorowej, mówię o fizycznych kostkach, to jest flaga, która się nazywa useNUMA. useNUMA, czyli czy Java powinna być świadoma tego, że te procesory i część pamięci jest bliżej, część jest dalej, bo NUMA. I to się powinno samo ustawić właściwie. No a czasami tak nie działa, bo nie. Bo to takie mamy uroki rzeczywistości, w której nam przyszło żyć. Czy są jakieś pytania obecnie? Nie ma pytań obecnie. Świetnie, jedziemy dalej. Tu jest taka fajna prezentacja Heinza i Dimitri na temat stringa i oszczędzania pamięci. Ja lubię reklamować, bo jest spoko. Ona między innymi zawiera to, że stringi kiedyś zawierały, up to Java 8 i włącznie, tablicę harów. Co oznacza, że każdy har, wiadomo, wygląda to tak, że po pierwsze mamy dwie indirections, dwa skoki, żeby dostać się do zawartości stringa, a po drugie no, tablica jest mimo wszystko harów, więc ona zajmuje 2 razy szerzej niż dla dowolnego ASCII stringa powinna zajmować. Tam jest więcej obwarowań i ta prezentacja, do której wskazałem, ona to świetnie wyjaśnia, ale jeżeli my mamy problem z pamięcią, a większość stringów, która jest w naszej aplikacji prawdopodobnie jest ASCII, to prawdopodobnie można zacząć coś czarować. I co można zacząć czarować, to jest taki sobie wrapper na stringa zrobić, albo taki udawany string, albo takie coś, co będzie po prostu trzymało bajty, które są w mięsku, w ciele tego stringa, po to, żeby oszczędzić najczęściej połowę rozmiaru tablicy. Nie mówię, że to macie robić w każdej jednej aplikacji, ale jeżeli będziecie mieli bardzo sztywnie ograniczoną ilość pamięci, albo potrzebujecie zrobić quick win, bo od tego zależy wasz bonus świąteczny, to jest taki trik, który się przydaje. On jest na tyle on jest na tyle dobry, że nawet go do JDK 9 i później włożyli, więc jak jesteście na 8, to możecie szybko wygrać, a na 9 już nie, bo już zostało to wygrane. No i teraz ukłon ku takiej bardzo popularnej postaci obecnie w internecie. Pan ma na imię Jason, pan jest fanem braku wydajności wszelkiej
Dlaczego? Ponieważ jak wiadomo JSON to jest wielki string, on chodzi w trybie debug całe życie. Jeżeli macie aplikację, która musi procesować dużo JSONów, to prawdopodobnie będziecie wywierali wielką presję na garbage collector, potrzeba przez to dużo stringów się przemielić. Jeżeli będziecie je lekko modyfikowali, to będziecie bardzo dużo śmiecili. Tak, no nie da się tego uniknąć. Będziecie prawdopodobnie mieli dużo podobnych stringów. W sytuacji, w której na produkcji zaczniecie dostawać out of memory, jest trik, który być może wam pomoże. Nie mówię, że na pewno, bo to zależy od tego, co konkretnie robi wasza aplikacja, sobie musicie sprawdzić w własnej sytuacji, ale być może odpalenie G1, który na JDK 8 jest w trybie, jak robi full GC, to jest niestety jednowątkowe, on potrafi deduplikować stringi. Oczywiście trzeba zapłacić, no bo on sobie musi przeczytać te stringi, zobaczyć, czy może je zdeduplikować, ale jeżeli waszym problemem jest to, że macie dużo jednakowych stringów w takim hipie, który analizujecie, to taką flagę do runtime'u dodaje się króciutko. Jeżeli wasze testy puszczą się na przykład 9 godzin albo nawet te 8,5, to macie 8 godzin gratis, bo dodaliście flagę, puściliście, a nim wyjdzie właściwy fix, to chwilkę potrwa. Wspominam dla pełności. No i co? Co jeszcze wynika z tych logów GC? Co może wynikać? To jest screen, prawdopodobnie, tak, to jest screen z Sensuma, to jest płatna aplikacja. Można dostać do niej triala. Co jakiś czas, czy jakiś czas temu widziałem jeszcze, że jak się mieli ofertę promocyjną, że jak się wyśle im logi z JDK 9, z GC, to można dostać licencję na rok. Ja tę aplikację lubię po pierwsze dlatego, że oni byli mili i dali mi tę licencję, a po drugie dlatego, że można robić z niej fajne screeny, które mają dokładnie tę samą skalę wszędzie i jest fajnym narzędziem, które nie wymaga działania internetu do swojego działania. Co widać na obrazku? Na obrazku widać sytuację, gdzie jest jakiś log, który trwa 3,5 tysiąca sekund, a po prawej stronie taki, który trwa 2900. Lewa strona zaalokowała 55 GB, prawa 56. Tylko jest haczyk. Przez to, że z lewej strony akurat została włączona deduplikacja stringów w G1, ten proces w ogóle mógł się successfully, z sukcesem zakończyć. Ten po prawej się niestety wykładał i tego nie ma na obrazku powiedziane, bo log GC w żaden sposób nie wskazuje, czy aplikacja się wyłożyła, czy nie. No on sobie zaalokował w ciągu 3000 niecałych sekund 56 GB. Ten po lewej przez 20% więcej czasu ponad zaalokował tylko 55. Wiadomo, że mniej i wiadomo, że mniej na sekundę. No i ten po lewej jeszcze ma tę wielką przewagę, że jemu się w ogóle udało skończyć. Jemu udało dobrnąć się do końca wyścigu i zrobić, co miał zrobić. Troszkę się męczył, troszkę mu to zajęło. Tu jest to penalty wliczone, potrzebna na duplikację stringów, ale dzięki temu ta aplikacja w ogóle skończyła. Ta po prawej wywaliła się nie wiem nawet w którym momencie, bo nie chciałem tego analizować, bo to trwałoby więcej czasu niż dodanie flagi i puszczenie jeszcze raz. Potrafi uratować różne części ciała. Tutaj komentarz dla tych ludzi, którzy nie słuchają, ale będą czytali slajdy. No właśnie jeszcze, co może nam powiedzieć log z GC? Ja specjalnie pytałem, czy są na sali studenci, bo to jest instrukcja dla studentów, tego się nie czyta i studentom jak się powie, że tego się nie czyta, to oni wiadomo, zaczną to przepisywać, zaczną to wkuwać, bo zaraz będzie sesja. To jest przykład logu z GC z JDK 8. Jak widzicie, to się nie nadaje prawie do czytania przez człowieka i tego nie powinni czytać ludzie, chyba że piszecie parser. Jakby ktoś chciał pisać dużo wyrażeń regularnych, nie wydarzeń, przepraszam. To też nie polecam, bo te logi potrafią się minimalnie różnić z jednego releasa na drugi. Są takie drobne różnice, ale tak się dzieje i to jest robota, którą po pierwsze ktoś już zrobił, a po drugie jest trochę żmudna, nudna i skoro ktoś już zrobił, to po co są ciekawsze rzeczy do roboty. To jest przykład Unified Logging z 9. Jak widzicie, wygląda znacznie sensowniej, znacznie jest bardziej czytelny, szczególnie dla człowieka. Mimo wszystko nie zachęcam do czytania tego ręcznie, chyba że ktoś jest pasjonatem. Kilka, to nie jest kompletna lista analizatorów tych logów. Ja używam jClarity Sensum, bo tak jak mówię, mam dostęp do aplikacji. Jest online'owe narzędzie GC Easy,
którego używa dużo ludzi, da się kupić sobie licencję komercyjną, no tylko to ma HTTP albo HTTPS nawet z przodu, co oznacza, że jeżeli jesteście instytucją, która jest bardzo obwarowana, to będzie ciężko się do tego dobić. Jest HP JMeter, są narzędzia od vendorów, szczególnie jeżeli używacie niestandardowego JVM-a, na przykład Azula albo czegoś od IBM-a. Są też inne narzędzia, na które ja nie trafiłem. Ja używam jClarity Sensum, jestem w zasadzie happy. To ono się tak... To są opcje, albo to są metryki, które ono prezentuje. Jak sobie porównacie różne narzędzia między sobą, one wszystkie pokazują w miarę podobne wartości. To nie jest tak, że te narzędzia się między sobą diametralnie różnią i to jest konkretnie najlepsze, bo ono wylicza 30 więcej statystyk i podaje mi 20 lepszych KPI-ów niż któreś inne. Nie, one pokazują w zasadzie wszystkie to samo. Różni się forma prezentacji. Sensum jest aplikacją swingową, więc nie ma webowego interfejsu, ale można ją sobie odpalić na laptopie, można odpalić ją sobie na workstationie. Ona sobie ten log pomieli, potem zrobi ładne czarty. W czarta można kliknąć prawym przyciskiem i powiedzieć, po pierwsze ustalić minimum i maksimum na osiach, co jeżeli porównujecie wykresy do jakiegoś raportu, bardzo się przydaje, bo ciężko się skaluje obrazki, żeby idealnie się zgadzały, szczególnie jak prezentujecie to potem jakimś statystykom albo ludziom z takim nastawieniem statystycznym. I co? Co tu jest fajnego? Fajne jest po pierwsze summary data, to na wszystkie analizatory pokażą. Czas trwania logu 93 tysiące sekund. A jak ktoś jest chętny, może sobie to przeliczyć. Zaalokowało się 26 terabajtów. Po co? Bo jak puszczamy test wydajnościowy jednego na drugi, to potem można z tego zobaczyć, czy już tam czegoś obvious, nie widać jakiegoś problemu. Average allocation rate to jest bardzo fajna metryka. Zachęcam wszystkich do analizowania waszych aplikacji, ile średnio alokuje wasza aplikacja. Bardzo mądry pan imieniem Kirk mówi, że poniżej 300 MB na sekundę będzie fajnie, powyżej 300 aplikacja zacznie mulić więcej niż to jest potrzebne. To jest jego rule of thumb. Ja nie mam takiej metryki, ja po prostu porównuję wartości, czy to zmiany, które robię, albo czy moje wnioski rzeczywiście prowadzą do przesunięcia którejś z tych wartości. Max allocation rate wiadomo, total post time wiadomo, full GC post time wszyscy to rozumiemy. Application throughput, tłumaczyliśmy throughput na początku, aplikacja to wylicza, to po prostu, bo tak jest milej. Co jest fajne, co jest ważnego w zaalokowanych bajtach? Dlaczego warto na to patrzeć? Bo w przypadku życia aplikacji może cumulative allocations wykres wyglądać na przykład w ten sposób. Jeżeli są jakieś tam drastyczne zmiany, czyli są jakieś schody albo linie płaskie byłyby super, bo znaczy, że przestaliśmy alokować, jest tak jak ma być, ale jeżeli byśmy alokowali nagle skokowo, no to jest pytanie, czy to ma być, czy tak ma nie być. No i wtedy trzeba to przeanalizować. Jak będziemy alokować dużo, to no, niestety GC dajemy pracę, a jak dajemy pracę GC, no to zabieramy czas z procesora naszej aplikacji. Jeżeli pracujecie nad optymalizacją alokacji, to w niedawnym JDK-u, nie pamiętam w tym momencie, którym, 9 albo 10 chyba, więc w 11 na pewno jest, coś co jest GC, który robi nic. Nazywa się ładnie Epsilon albo No Op Garbage Collector. Służy do tego, że, znaczy włącza się go Unlock Experimental VM Options, Use Epsilon GC, to jest garbage collector, który cały czas robi dokładnie nic. Po co? Że jak robicie zmiany i uważacie, że optymalizujecie zużycie pamięci, możecie sobie odpalić aplikację, która nie będzie nic robić i zobaczyć, ile ona jest w stanie wykonać przed waszymi zmianami i po waszych zmianach. I wtedy, jeżeli aplikacja wykona więcej, to rzeczywiście doszła dalej, rzeczywiście zużycie pamięci jest mniejsze. Jeżeli dojdzie bliżej, też wiadomo, co wyszło. No i teraz możemy popatrzeć sobie pomówić trochę o heapdumpach. Jak analizować heapdumpa? Jest parę narzędzi, jest JProfiler, płatny profiler, jest Yorkit, płatny profiler, jest JFluid, czyli taka fajna nazwa, pokazuje, że znacie różne tutaj zawiłości. To jest profiler, który siedzi w NetBeansie albo w Visual VM. Jest Eclipse Memory Analyzer i od niedawna oficjalny build JDK Mission Controla też zawiera, tylko trzeba sobie dodać plugin, analizator do HIP-u. Co widać w HIP-ie? To wszystkie obiekty, które w nim siedzą. No, w zasadzie proste. Tak jak mówiłem,
rozmiar pliku z heapdumpem potrafi być znacząco większy niż ustawiony maksymalny rozmiar heapu. Jak ktoś się zastanowi dlaczego, to da się dojść do sensownych wniosków. To jest normalne, tak powinno być. To znaczy, że jeżeli narzędzie potrzebuje wczytać na przykład 32 GB pamięci, to dobrze by było dać mu odpowiedni rozmiar sterty, żeby ono sobie mogło zapisać statystyki o tych obiektach, bo będzie ciężko. Jeżeli robicie coś, analizujecie heapa z serwera, który ma 200 GB RAMu, to ja polecam odpalić sobie dużą maszynkę gdzieś w cloudzie, albo mieć dostęp do takiej maszynki, bo na MacBooku będzie to szło bardzo opornie. Czytaj, praktycznie się nie uda. Prawdopodobnie się nie uda. I uwaga, czasami niektóre heapy nie ładują się w niektórych narzędziach. To znaczy, że Yorkit odczyta heapa, na przykład któryś inny profiler się zawiesi gdzieś indziej. I czy to jest jakiś problem z heapem albo z profilerem? Nie, po prostu tak bywa. Ja dlatego wymieniam kilka różnych narzędzi, bo po prostu tak jest. To jest dużo takich rzeczy, po prostu można rozłożyć ręce, płakać albo programować w JavaScriptie, nie wiem co gorsze. Natomiast po to jest tyle narzędzi, żebyście o nich wiedzieli i po to ja wam o nich mówię, bo chcę, żebyście o nich wiedzieli, że jak będziecie musieli analizować heapa i nagle któreś się zapętli, po prostu weźcie inne, zobaczcie, czy drugi odpali szybciej. To tak jest. It's a fact of life. Screen z Eclipse Memory Analyzer. On pokazuje histogram, pokazuje największe obiekty, pokazuje najczęstsze klasy, pokazuje zduplikowane klasy załadowane przez różne class loadery. W zależności od tego, co chcecie analizować, jest kilka najpopularniejszych statystyk. Ponieważ są ludzie online i internet działa ludziom online różnie, to będziemy się opierali na razie na screenach. Więc część demonstracyjna myślę, że zrobimy ją sobie po przerwie, po pizzy albo jakoś inaczej. Zbliżenie na to, co się da. Wszystkie statystyki, których byście się spodziewali przede wszystkim. Analizując to jest akurat screen z Yorkita, podobne rzeczy. Możecie sobie zrobić raport na temat zduplikowanych stringów, możecie sobie zduplikowane obiekty znaleźć, możecie znaleźć tablice, które zostały zaalokowane, ale mają zerową długość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fajne w Eclipse Memory Analyzerze jest to, że tam definiujecie raporty i te definicje raportów potem można odpalić na świeżo załadowanym heapie, więc to nie jest tak, że wasza definicja analizy poszła sobie w piach i za każdym razem ją trzeba trzymać. I jest też ciekawe narzędzie open source'owe, które jest rozwijane w repozytorium Adopt OpenJDK, nazywa się JHippo. Ono działa mniej więcej tak, że dajecie do JHippopotamowi zjeść heapdumpa i on wam wypluje graf. I ten graf wszyscy miłośnicy Neo4j mogą sobie analizować. Jak używać Neo4j? Myślę, że najlepiej tutaj skierować palcem, gdziekolwiek jest teraz Jarek Pałka, on wam to wszystko wyjaśni lepiej niż ja. Ja nie będę mówił jak, bo brakłoby czasu, natomiast sygnalizuję, że takie coś jest. Jest to ciekawe, jeżeli macie pomysły na gotowe analityki, gotowe statystyki dotyczące heapów, piszecie ten kod w Javie, możecie sobie to zrobić, przeliczyć, wyliczyć, wrzucić do jakiegoś czegoś analitycznego i nie musicie w tym momencie odpalać GUI-owego toola. Dlatego wspominam o JHippo, ale sygnalizuję. JHippo jako narzędzie w trakcie dynamicznego albo w miarę dynamicznego rozwoju potrafi się czasem zaciąć, zawiesić, nie otworzyć niektórych heapów, ponieważ jak wszystko potrafi trafić na buga. Zdarza się, it's a fact of life, trzeba sobie z tym poradzić. Przede wszystkim mentalnie. Kolejna rzecz, byte buffers. Byte buffers są sterowane, ich maksymalny rozmiar sterowany jest flagą max direct memory size. Nie wiedzieć czemu, on się inicjalizuje z defaultową wartością XMX. Więc jeżeli ustawiliście sobie na przykład maksymalny rozmiar heapa jako 90% waszej maszyny, to byte buffers będą ustalone też na 90% maszyny, czyli chcecie 1,8 rozmiaru waszego RAMu, jeżeli by obie wartości miały dojść do maksa, czyli wejdziecie na słopa, czyli świat będzie bardzo smutny. Kolejny powód dla czytania tego, co się dzieje w printflags final. Jak odczytać informacje o buforach? Na przykład z buffer pool MXBina. Co jeszcze można fajnego zrobić, to zmienić defaultowego malloca na gem malloca
i powiedzieć Jamalokowi, żeby zaczął logować swoje informacje, swój profil. To się da potem analizować. Niestety czasu by brakło, żebym ja teraz opowiedział, jak fajnie profiluje się Jamaloka. Sygnalizuję, to się da zrobić. Trzeba położyć na LD preload tego maloka, którego chcecie używać i to zaskoczy. Ludzie obeznani z Linuxem dobrze wiedzą, o co chodzi. Ludzie nieobeznani z Linuxem, zacznijcie używać Linuxa. Prymitywy, czy jak to się po polsku nazywa? Prymitywy. To nie chodzi o ludzi, to chodzi o zmienne. Kto używa takich tworów magicznych w swoim kodzie? Wszyscy prawdopodobnie, bo wszyscy tak musimy robić, bo tak wygląda Java, chyba że piszecie w skali, jesteście szczęśliwi. Tu jest przykład zaalokowanych megabajtów aplikacji, która jest napisana na array liście longów. I potem nastąpiła jedna zmiana. Array lista longów została zastąpiona specjalizowaną long array listą, czyli czymś, co nie używa wrapowanych obiektów, nie wiem, nie umiem tego po polsku powiedzieć. Zamiast dużych longów używamy małych longów, tak jak należy. Co się dzieje z alokacjami? Alokacje dzieją się później i są mniejsze, co oznacza, że produkujemy mniej śmiecia dla garbage collectora. Że pizza, czy żebym kończył? Jest mi sygnalizowane, abym kończył. Dobrze, rozumiem. Przyjmuję do wiadomości, będziemy zmierzać do końca pospiesznie. Jeżeli macie kolekcje, które mają więcej niż tam powiedzmy paręset elementów i one trzymają longi, double, inty, zachęcam Was do przejścia na specjalizowane kolekcje. Jest parę implementacji, one zazwyczaj są wystarczająco szybkie, natomiast dadzą Wam darmowego boosta w postaci obniżonych alokacji i aplikacja potrafi przyspieszyć. Jak wygląda porównanie czasu działania przykładowej aplikacji, której kodu oczywiście nie mogę pokazać, bo tak wygląda komercyjne programowanie, która przeszła zmianę z array list long na long array list, przyspieszyła mniej więcej o 30%. Jedną prostą zmianą zamiast new array list of long było new long array list. Świetna zmiana. Piszesz jedną linijkę, wszystko przyspiesza 30%, ludzie ci gratulują, mówią weź sobie tam parę dni wolnego. Oczywiście trzeba poudawać, że to było bardzo trudne, żeby nie było, że tak wszystko szybko robię od ręki, ale zachęcam. Jeżeli nie używacie specjalizowanych kolekcji, rzućcie okiem, one mogą wam uratować życie. Pytanie, których najlepiej? Które wam wpadną w ręce. FastUtil jest fajny, Eclipse jest fajny, jest jeszcze parę innych implementacji. Zróbcie sobie własne testy, albo weźcie pierwszą z brzegu, zobaczcie jak działa, to super, wygraliście. Jeżeli potrzebujecie puścić benchmarki, napiszcie własne, bo te, które są w internecie, są na czyjeś konkretne potrzeby. O NetBeansowym profilerze było, ale nie będziemy robić dema, bo trzeba zmierzać w wiadomą stronę. Wspominałem o profilowaniu alokacji. Teraz jest osoba inteligentna zapytała, dobra, mówi, że mamy profilować alokację, ale jak? No i wtedy ja jako osoba przygotowana mogę powiedzieć, a tak. W NetBeansie możecie sobie kliknąć w profiler, żeby dostać, profiler jest chyba, Visual VM, profiler jest od Kopa, więc nie musicie nic doinstalowywać. W razie czego tam przez Tools, Plugins można sobie dodać różne zakładki, dlatego ja ich mam aż tyle. Trzeba kliknąć w profiler, potem trzeba kliknąć w memory. Trzeba ustawić te maski po prawej stronie, które są widoczne, czyli które klasy nas obchodzą, a które nas nie obchodzą. Jak sobie ktoś wyekskluduje klasy, które są jego własnym kodem, to będą trochę mało użyteczne rezultaty prawdopodobnie. I co? No i czekamy. I aplikacja chodzi. Tylko niestety aplikacja będzie chodziła znacznie wolniej. Więc to się nie nadaje do puszczania na produkcji. Ewentualnie możecie dać to na jednej maszynie na produkcji, która będzie dostawała znacznie mniej requestów niż zwykle, bo to będzie odczuwalne. Jeżeli to ma naruszyć wasz spokój ducha, to nie polecam. Można to puścić, nie wiem, w devie, w teście czy gdzieś. No chyba, że macie dobrze poogarniane rzeczy i jedna maszyna zimy nie czyni. Jak już zrobicie analizę alokacji i wiecie, gdzie najwięcej obiektów jest produkowanych, gdzie tego śmiecia najwięcej powstaje i dalej chcecie to optymalizować, czyli jesteście już na takim poziomie fajnie zaawansowanym, to jest takie coś, co się nazywa Escape Analysis. Czyli Escape Analysis to jest analiza obiektów, które tworzycie,
ale które żyłyby bardzo krótko, bo w zasadzie z tego obiektu niewiele jest potrzebne i cały obiekt, jakby go wrzucić na HIPA i zaraz potem wyrzucić, to jest zmarnowana praca. JVM analizuje to, co się tam dzieje i ona aktywnie wycina takie obiekty, no bo bez sensu jest je wrzucać na HIPA, skoro nie miałyby sensu istnienia i sama je wyżyna. Jak przeanalizować wasz kod pod tym względem? Po pierwsze, parę opcji bonusowych, które trzeba Javie podać. Najlepiej w środowisku deweloperskim, bo to będzie działało troszeczkę wolniej. A po drugie jest program, który potem takiego loga przetrawi. Nazywa się JIT-Watch. Jest super, jest darmowy, jest open source'owy. Można czytać. Co on wam pokaże? On wam pokaże coś takiego. To jest przykład z egzampli, które nawet przychodzą z nim. Widzicie przekreślone linijki 35 i 47, tam jest przekreślone new, co to znaczy, że alokacja tego obiektu została, no, widać, że ten obiekt nie ucieka poza miejsce, gdzie on powstał, więc w zasadzie po co go robić, skoro on tego nie będzie robił, to możemy go w escape, widzimy, że on nigdzie nie ucieka, więc można go w ogóle nie tworzyć i oszczędziliśmy sporo czasu. Niestety, to czy analiza escape, czy escape analysis i czy ta optymalizacja wam pomoże, to zależy od tego, co robicie w waszej aplikacji, dlaczego wisicie, dlaczego jest wolno, albo dlaczego nie. Ja będę zachęcał was do puszczania benchmarków. Koniecznie w izolowanym środowisku. Puszczanie benchmarków w cloudzie jest czasochłonne, bo trzeba tych benchmarków puścić bardzo dużo razy, żeby one w ogóle miały jakąkolwiek statystyczną istotność, bo to środowisko nie jest izolowane i wszystkie rezultaty mają strasznie dużo szumu zakamuflowanego w sobie. Tak jest, niestety. Fajnie jest, jeżeli środowisko, na którym testujecie, jest co najmniej podobne do tego, na czym puszczacie. W minimalnej wersji, to znaczy jeżeli dewelopujecie na Linuxa i puszczacie produkcję na Linuxie, nie puszczajcie benchmarków wielowątkowych na OS X-ie, bo to będzie porównywanie, nie wiem, żaby do hipopotama. Żaba jest taka szybka, hipopotam nie, no i co? No, tak wyszło. I nie wierzcie wynikom z benchmarków, podchodźcie do nich ze szczerą dozą wiarygodności. One są tak prawdziwe jak wiadomości TVP, tylko bardziej. No i na sam koniec powtórzymy sobie dane. Jak ktoś będzie chciał slajdy, przypominam, zachęcam do mailowania. Można się do mnie odzywać, ja jestem w miarę człowiekiem socjalnym, w sensie staram się być miły i zmierzam już do końca, tak? Pytanie, które się zazwyczaj pojawia w sekcji pytań, to jest, ale Mission Control, przecież tam trzeba licencję. Nie, bo od wersji 7 jest open source'owy. Jakbyście chcieli Mission Controla 5 coś, to rzeczywiście na to trzeba licencję, ale Mission Control 7 jest lepszy i darmowszy. Jak jest darmowszy, to wiecie. Kiedy tunować Garbage Collector? Po pierwsze, jak nie macie dostępu do aplikacji. Jeżeli chcecie optymalizować działanie Cassandry, to ciężko jest przepisać, optymalizować Cassandrę wchodząc w jej kod. Prościej jest trochę popchnąć po tym, jak działa GC, bo do tego macie dostęp. No i jeżeli umiecie tunować, bo nauczenie się tego jest trudne i to jest tak trudne, że jak widać z Amazona, były pierwsze książki już w 1900 roku o optymalizacji Javy. Jak Amazon tak mówi, tak musiało być. Ta książka jest bardzo fajna, ona nie jest aż tak stara, jak Amazon tutaj twierdzi. Jak analizować pamięć natywną? Świetna prezentacja Andrzeja Pangina. On wspomina więcej o Gemma-Loku, on wspomina o PMAP-ie, tych wszystkich normalnych Linuxowych narzędziach, które byście używali. I jeszcze coś, fajny profiler, który wszyscy użytkownicy IntelliJ Ultimate mają wbudowany, Async Profiler. On nie istnieje na Windowsa, ale jak już mówiłem, przejdźcie na Linuxa albo chociaż na Maca do niektórych rzeczy. I do natywnej pamięci jest taki trik, który się nazywa Native Memory Tracking. On będzie trackował wszelkie alokacje wykonane przez JVM-kę. Niestety trzeba za to zapłacić paroma procentami co najmniej spadku wydajności. I niestety on trackuje tylko i wyłącznie maloki robione przez JVM-kę, więc jak macie kod w JNI i on robi cuda, to on już tego nie złapie. Jak sobie zmienicie alokator na Gemma-Loka i powiecie, żeby Gemma-Lok robił profilowanie, to on to złapie, więc dlatego wspominałem wcześniej o Gemma-Loku. Dobra, proszę. Ktoś ma jakieś pytania? To proponuję w trakcie jedzenia nad tym. Jeżeli są z internetów, to możemy zadać te internetowe, a resztę będziemy chyba interaktywnie przez podchodzenie do siebie, bo tak. Zimna pizza jest zimna. Internetowych pytań z tego, co wiem, nie ma. Jeśli ktoś się tej wersji będziemy się trzymać. Jeśli ktoś się ujawnił, to jeszcze śmiało można do nas napisać na Messengerze JLabsowym albo gdzieś tam dać znać na YouTubie, to będziemy wtedy jeszcze łapać Andrzeja. A tymczasem tak, dziękujemy bardzo za prezentację
I zapraszamy wszystkich na coś do jedzenia i mały poczęstunek, nie, mały poczęstunek i coś do picia. I pogaduchy. Dziękujemy. I pogaduchy. No. Dzięki.